Dzień dobry. Z tej Dzień strony dobry. Kapitan Lisowski Witam wszystkich. Witam Ciebie, Pawle, po urlopie. i Paweł Jeżowski. Miło Was znowu gościć na naszych kanałach. Słuchajcie, dzisiaj taka pewna zmiana, bo jestem jak gdyby świeżo po urlopie. Albo w sumie ja to zawsze... Widać, masz fryzurę jak Chopin po koncercie. Tak. Ja już prawie zawsze jestem na urlopie. Już wiek, tak. Zresztą zawsze... Ty, jaki wiek? Ty jesteś w moim wieku, więc że dojazd... praca jest przereklamowana. Z tym się zgodzę. A więc no, ja myślę, że jeszcze 2 lata jakiejś takiej większej tego wysiłku i już trzeba na jakąś emeryturę powoli. Tego Ci życzę. Słuchajcie, natomiast no dzisiaj trochę tak też nietypowo, bo mamy krótsze zestawienie, ale również jeżeli ktoś ogląda na Kremlinka, no to jest taka niespodzianka, bo nie będzie reklam prawdopodobnie, bo Google zawalił ponownie sprawę i chyba wyciął wszystkie reklamy. Ale tak w ogóle, czy tylko u nas? Nie, u Ciebie są, a u mnie nie będzie. Ale wiesz, zdarza się co jakiś czas, że wyłączają monetyzację właśnie na naszych live'ach. Nie, o coś innego chodzi, wiesz, ja przełączałem konto i powiedzieli mi, że to potrwa tak z 3 tygodnie, no więc trochę się zdziwiłem, bo to miało tam być w przeciągu 1 dnia. Okazuje się, że prawdopodobnie 3 tygodnie, a więc żadnych reklam nie będzie, a więc jeżeli też robicie jakieś donaty, to być może one nie dojdą. Natomiast jest też dobra informacja, ponieważ Kremlinka jest w programie Patronite, a więc jeżeli ktoś chciałby tutaj wesprzeć kanał, to zapraszam na Patronite, ewentualnie na Buy Coffee, tam jak najbardziej. Ale wiesz co, widzę, że jednak z tym Firefoxem się gryzie, ja się przełączę jednak bo ty szybciutko. znowu ty tak, z tym Firefoxem to przełączę się szybciutko na Edge'a i będzie lepiej. Także przepraszam na chwilę. No to dobrze chyba. Znaczy ja się martwię, że nie ma reklam, słuchajcie. Dlaczego ja się martwię? Dlatego, że Google, jeżeli nie ma reklam, to przycina mocno zasięgi. Tak. A ja bym chciał, żeby coraz więcej osób oglądało tą Kremlinkę i nasze materiały, szczególnie, że wydaje mi się, że z czasem są coraz bardziej wartościowe. Nie wiem, jak wy sądzicie, to pewnie napiszecie, powiecie. Natomiast poczekamy, aż Maciek się przełączy i sobie przejdziemy do tego, co sobie zaplanowaliśmy. To 2 razy jesteś. Dobrze, to tutaj tak, a tutaj cię włącz. Właśnie. Jeszcze musisz kamerę włączyć. Kamera jest włączona, więc mój drogi... Ale może tam nie wyłączyłeś, wiesz? Chyba, że chcesz być tak, wiesz. Tak. Nie. Przypuszczam, że przez chwilę zgłupiał komputer, zgłupiał system, która kamera do czego. Masz no więc teraz jesteś na czarno, jakbyś się pytał, tutaj mogą ci potwierdzić. Nawet widzę to. Było takie pytanie, to może też zaczniemy od tego, skoro mamy chwilę czasu. Było pytanie, słuchajcie, o OPEC. Czemu Arabia postąpiła tak, a nie inaczej? Powiem szczerze, dla mnie nie było to zaskoczenie. Obstawiałem, że oni będą chcieli obciąć swoje wydobycie. Jest kilka powodów. Pierwszy powód, że oni są już na granicy, pomimo tego, co mówią, że mają jeszcze moce produkcyjne, to wydaje się, że tych mocy nie mają. Druga rzecz, podnieśli ceny na Azję, czyli de facto już są w jakimś tam stopniu wygranymi.
No i trzecia rzecz, jeżeli by tego nie zrobili, no to te ceny faktycznie by spadły. Natomiast Rosja bardzo mocno się postawiła i powiedziała, że ona nie będzie obcinać i nie będzie publikować. No i OPEC miał do wyboru albo stanąć tak naprawdę w tym obozie amerykańskim, nie uzyskawszy nic dla siebie, i Arabia Saudyjska w tym momencie by nic nie uzyskała, a musiałaby się już jak gdyby postawić w tym obozie. Wydaje się, że zwróćcie na jedną rzecz uwagę. Te cięcia są na 1 miesiąc. Wszyscy mówią tak, cięcia, ale one są na 1 miesiąc. Co znaczy, że one będą rozgrywane. To znaczy, że w sierpniu wróci ta produkcja, która była, chyba że coś się wydarzy. Chyba że i tak dalej, i tak dalej. Więc no tutaj Stany Zjednoczone to jest tak, trochę takie zaproszenie do gry w taki dosyć brutalny sposób, tak? A więc zobaczymy, co z tego wyniknie. Ja tutaj obstawiam, no to oczywiście tak obstawiam niedobre informacje dla, To coś ci głos ucieka. tak? No. Chyba raczej. Ktoś tu napisał, że Arabia Saudyjska podobno zagrożona rewolucją islamską. No, bądźmy Nie, szczerzy. nie. Kwestie mocno islamskie, bo tam są wahhabici, dookoła Nie ma są takiej szyici, opcji. sunnici i tak Nie dalej. ma takiej opcji, słuchajcie. To są Ja tam różne nie ma rzeczy. takiej opcji. Nie. No. Ale że co, rewolucją islamską, że jeszcze bardziej, no ale kto miałby tam przejąć władzę? Tam No więc właśnie, no, dyktaturę, musieliby a bardziej radykalne, to ja sobie trochę nie wyobrażam, no chyba, że bardziej niż jakiś radykalny wahhabici. odłam, ale już obecnie ta rodzina królewska jest bardzo radykalna i tam też są podziały w tej rodzinie, a więc nie. No nie. Nie zapominajmy, że Mogę twórca sobie wyobrazić w Al-Kaidy, Iranie, tak, no w jakimś, nawet w Emiratach Arabskich, chociaż to mi jest też ciężko, będąc tam, natomiast obalenie Saudów, tak jak tutaj piszecie, nie. Ale wszystko jest możliwe, tak? nie No, zapominajmy, że przecież twórca Al-Kaidy był z rodziny powiązanej z panującą Oczywiście. w Arabii Saudyjskiej. Oczywiście tak, to też nie był taki człowiek znikąd, tak, bo tak trochę, że on sobie tam, nie, no to była osoba dosyć znana i ściśle powiązana, tak. A w chwili obecnej wygląda na to, że obecny regent, docelowy następca tronu, no ma jakieś fochy w stosunku do Stanów No Zjednoczonych. nie lubi. Bidena szczególnie. Tak to. Znaczy wiesz, no ja wiem jakie on tam ma fochy, też im się wiesz, nie podobało to, co zrobili z Rosją, tak, czyli, no bo też mogą się obawiać, że pułap cenowy, który został wprowadzony, on dotyczy bije w obecnie nich. Rosji, ale może za powiedzmy 2-3 lata ktoś wpadnie na pomysł, żeby dotyczył innych krajów, tak, no i to taki niebezpieczny precedens, tak? Do tej pory OPEC było dosyć silną organizacją, a teraz no, mają, że tak powiem, nowe wyzwania. Z jednej strony właśnie tego typu rzeczy jak pułapy cenowe, z drugiej strony Chiny, które jak do tej pory brały tą ropę i nie dyskutowały, no a teraz będzie się to zmieniać, tak? Bo magazynują, bo robią jakieś różne rzeczy, bo próbują tutaj współpracy, próbują też, nie? Na razie jest trochę też tak, że Arabia próbuje te Chiny ustawić do kąta, podnosząc te ceny. No zobaczymy, czy im się to w dłuższej perspektywie uda, bo obstawiam, że nie. No, powiem ci, że patrząc na kilku moich kolegów, to ci, którzy teraz mieliby racjonalne jakieś predykcje co do cen gazu ziemnego, no to oni teraz jak kania na deszcz czekają na te informacje, bo weszli licząc na to, że odbicie będzie dużo szybciej i na razie są w permanentnej gorączce. Jeżeli na europejskim jest, nie wiem na co weszli, jeżeli na nadgaz, no to może nie być. Też tam nie wnikając, ale w każdym bądź razie na szczęście są cierpliwi, to nie pierwsze ich wejście w giełdę, więc wiedzą, że czasami trzeba czekać. Powiem szczerze, nie. Bo to jest jedna z gorszych strategii, ale może nie na ten temat. Czasami się udaje przeczekać, natomiast no jeżeli popełniłeś błąd, to moje doświadczenie mówi wycofaj się i zagraj jeszcze raz. A próba przeczekania
i może się uda i może jakoś samo się to rozwiąże, no to, a może będzie tak jak my obstawialiśmy, no to jest troszeczkę takie liczenie, tak jak wiele rządów na świecie, czyli przeczekajmy, no jakoś to będzie, nie? Znam I też takich, którzy co ostatnio nie oznacza, że są takie przypadki. No, wielokrotnie ja miałem też tak, że nawet były przypadki, że gdzieś tam wszedłem, potem zgapiłem się, potem mi się nie chciało i potem samo się naprawiło, nie? bywa. No to jest oczywiste, tak jak w życiu, tak? No, może być tak, że nie wiem, dziewczyna da komuś kosza, czy odwrotnie, a potem nagle się to wszystko odmieni. No i tu na rynku tak samo bywa, ale i to jest jakiś zbieg okoliczności. No. Natomiast liczenie na to, no to trochę jest jednak No, mam naiwne. też jednego cwaniaka, który od dawna już inwestował w Juana i twierdzi, że na tym świetnie wyszedł. Możliwe, nie wiem. Na przestrzeni ostatnich 2 lat bodajże. Wiesz co, nie inwestowałem. Ta waluta jest zupełnie mi obca, a ją obserwuję raczej ze względu na Rosję. Ale No słuchajcie, nie wiem, kupił sobie ostatnio Mercedesa, jak to się nazywa? Fordora? nie wiem co to jest. No jest taka najbardziej tłusta wersja seryjnie produkowanego i szybkiego samochodu, 610 czy tam I 630 to dobrze, koni. tak? Formentor? Nie, to jest To Cupra. to Ja Cupra mam Formentor, nie, ale bardzo podobna nazwa. Nie, a w to każdym razie nie mentora, no. Okay. jego sprawa. No dobra, nieistotne, no. Przejdźmy do naszych rzeczy, które Przejdźmy. miałeś czas w czasie urlopu przygotować. No właśnie, z tym czasem trochę było słabo, a więc troszeczkę dzisiaj nietypowo. Bo Lżej, mniej. Tak, będzie krócej, chyba. Chociaż mamy pierwsze miejsce, które może być długie, chociaż wczoraj już było omawiane. No niemniej pojawiło się troszeczkę więcej informacji, a więc tutaj też liczę na Ciebie. Natomiast no, chciałbym, żebyśmy troszeczkę to potraktowali inaczej niż to, co zrobiłeś z Martinką, bo na miejscu pierwszym będzie ofensywa ukraińska, natomiast chciałbym, żebyśmy spojrzeli nie z punktu widzenia wojskowego, tylko z punktu widzenia bardziej właśnie takiego ekonomiczno-politycznego, tak? Okay. Jak to wygląda, bo dzisiaj też słuchałem Jarka Wolskiego, no i on też jakoś tak poszedł w te takie militarne linie i tak dalej, i tak dalej. I jeżeli chodzi o tych naszych słuchaczy, to pewnie część osób to interesuje, natomiast no, część osób ma takie podejście chyba jak ja, że nie chce się uczyć tych nazw ukraińskich, kolejnych miejscowości, które są zdobywane, no i to jest pozytywne, no bo ciągle się muszą uczyć tych odbijanych miejscowości ukraińskich przez Ukraińców. No i to można powiedzieć, że fajnie, natomiast no bardziej mnie by interesowało takie spojrzenie ogólne. Ale kiedy robimy to wspólnie, to jest to przede wszystkim podkład ekonomiczny i jak najbardziej słusznie, że skupimy się na tych elementach nie stricte militarnych. Nie stricte. I zaczynamy od takiego elementu wojskowego, a więc ochotniczy rosyjski zaciąg, bo mamy dane, które pochodzą z Ministerstwa Obrony. Pan Mikołaj Pankow, znany Ci chyba, wiceminister, tak. Dosyć znana osoba, powiedział na telekonferencji, że od początku maja do 10 czerwca przyjęto do służby kontraktowej 13,5 tysiąca osób. No dużo, nie? Niby teoretycznie. Teoretycznie. Ale dodał, no bo chciał się pochwalić, no i wyszło trochę słabo, wydaje mi się. Bo powiedział, że to jest 3,1 raza więcej niż w kwietniu i 2 razy więcej niż w ubiegłym roku, co oznacza, że w kwietniu, no i takie są mniej więcej statystyki, to było ponad 3000 osób, tam powiedzmy 3,5 tysiąca osób, a w poprzednich miesiącach jeszcze mniej. No i teraz jakie są, słuchaj, szacunki, bo to jest ciekawe. Szacunki są takie, że od początku roku do służby tej ochotniczo-kontraktowej przyjęto pomiędzy 20 a 30 tysięcy osób. Ochotniczo-kontraktowa. Właśnie 24, 25, nie? No ale powiedzmy niektóre tam widziałem, że do 30 tak podawali na Telegramie. Ja myślę, że to jest tak 24 tysiące z tego, co tam widziałem.
No to tak trochę koresponduje bliżej tych cyferek, które się pojawiły jako nabór Prigorzyna w No właśnie, ośrodkach, no ośrodkach, właśnie, prawda, właśnie. gdzie wikt i opierunek jest na koszt państwa, to jest raz. Tak. Dwa, ogłosił Miedwiediew wielki plan, jest za to odpowiedzialny, podobnie jak za przemysł ten obronny, jest odpowiedzialny za rozbudowę armii i dodatkowych właśnie kontraktowych żołnierzy. I najwidoczniej tak dobrze mu to idzie, że właśnie ogłoszono, że wszystkie formacje ochotnicze, jakie są przy armii rosyjskiej, muszą podpisać kontrakty. Wszyscy ich członkowie. No tak, słuchaj, no ale przypomnijmy jedną rzecz, bo to jest bardzo istotne. Jeżeli będziemy omawiać punkt pierwszy, ja powiem dlaczego. Dlatego, że z wami się wszystkimi nie zgadzam. Wszystkimi wojskowymi, a zaraz powiem dlaczego. I to może będzie fajne właśnie dla wszystkich osób. Widzę, że Martin z nami jest. Cześć, Jak chcesz, Martinka. Martin, wystąpić, to napisz. To ci wyślemy link. Jak nie chcesz, to też spoko. Bo nie wiem, co ty w tym momencie robisz. Natomiast słuchaj, przypomnijmy jedną rzecz. Ile w tym roku, jaki jest target dla Miedwiediewa? No i dla A ten tych target to ochotniczych. 300 000 jakoś miało No, być. 300, no. To jeżeli jest 13,5, to Nie, przepraszam, 20, no powiedzmy od początku roku Dobra. 24, tak? 24, 30. 30, Mamy czerwiec. 10% w połowie roku. W połowie roku 10%, no może nie koniec, no ale powiedzmy 24 Miedwiediew do nie końca jest czerwca będzie stachanowcem. 30. No to powiem, no może przyspieszą, no i może będzie w porywach 100 000. W porywach, no to naprawdę musiało być. Wydaje się, że realnie będzie 70 000, coś koło tego. No i teraz przypomnijmy, co mówił Strzałkow, tak? Bo Strzałkow mówił dosyć ciekawe rzeczy, że i tu trochę wyjdzie, dlaczego się z wami wszystkimi nie zgadzam, odnośnie tam ofensywy, tych innych rzeczy, bo Strzałkow mówił, że w tym momencie powinno zostać przyjętych i przeszkolonych ponad 300 000. On tam miał nawet dosyć taki ciekawy plan, jak to zrobić. No i jeżeli my mamy w tym momencie 20, powiedzmy 4-5 tysięcy, a nie ogłoszono mobilizacji powszechnej, Nie. no to teraz powiedz mi tak. Mówi się dużo o tym, że ci żołnierze ukraińscy, którzy szkolili się na Zachodzie i w Polsce przez te 3 miesiące, są słabo wyszkoleni. To Nie mówi się, że są słabo wyszkoleni, tylko że jeszcze nie umieją dobrze używać sprzętu, tego wszystkiego, bo oni się szkolili z wersji podstawowych, umiejętności pojedynczego żołnierza może do drużyny, ale niekoniecznie zawsze ze sprzętem. I teraz na koniec, więc są to jeszcze świeże, niezgrane, przez to jako całość przedstawiające mniejszą wartość jednostki. No dobra, no to powiem tak, zobacz, z naboru wrześniowego, październikowego, no to końcówka września, Rosjanie mieli tych mobików. No i część ich tam przerzucili, część już jak gdyby wróciło w stanie rozłożonym. Natomiast no część dopiero w mojej ocenie w tym momencie przedstawia jakąś wartość bojową. Zgodzisz się? Tak. Jeżeli przeżyło, no ja nie mówię o tych, co nie przeżyli, tak, czy tych jako weterani wrócili, powiedzmy. Ale wiesz, że wśród nich dosyć dużo to są ci, słuchaj, to są ci, którzy byli właśnie z więzień i ośrodków tego typu wzięci i oni przeżyli między innymi dlatego, że używając broni i innych argumentów wypychali swoich kolegów z okropu i oni się niczego nie nauczyli, ale przeżyli. No trochę się tam jednak, ale wiesz, jednak wartość bojowa ich jest w mojej ocenie wyższa. No będą wiedzieli, jak wypychać kolejnych przed siebie. Dobrze, może będą tak, może i tak, no jednak zakładam. No ale teraz zobacz, nie została ogłoszona powszechna mobilizacja, ta służba ochotniczo-kontraktowa no idzie słabo, tak, no może ona zacznie teraz troszeczkę lepiej być, no ale mamy czerwiec, czyli jeżeli teraz chcielibyśmy coś w tym roku jako Rosjanie jakąś ofensywę zrobić, tudzież odeprzeć te ukraińskie wojska, no to Rosjanie mają moim zdaniem problem. Rosjanie mają problem z jakością, z ilością
Z jakością jeszcze wróćmy, ale popatrz na żołnierzy. Mamy ten pobór wiosenny, czy te młode chłopaki teraz mają w ogóle zwiększyć im tam do 21 ten wiek poborowy. Czy te młode chłopaki coś pomogą na tym froncie? Oprócz Nie, tego, że to są będą teraz tylko honorowi dawcy, jakby to powiedzieć, nawozu użyźniającego ukraińską glebę głównie. No i wiesz, i teraz jest pytanie, czy ktoś się szkoli, no bo moim zdaniem nie ma szans na nowe, ponieważ Znaczy, no to... W tych 17 ośrodkach, jeśli No. dobrze pamiętam, które mają do szkolenia, one pracują pełną parą, tylko jakość tej pracy to jest rzecz druga. Wyposażenie tych żołnierzy to jest rzecz kolejna i naprawdę najbardziej wartościowe elementy szkolone były tam właśnie na Białorusi i tu trzeba powiedzieć, że wielkim darem dla Rosji jest to, że że Białoruś do tej wojny jeszcze nie przystąpiła i dzięki temu może się skupić na tym, żeby jakościowo i wyposażeniowo robić coś dobrego dla Rosji. To jest najbardziej wartościowy element trafiający do rosyjskich jednostek, to są ci szkoleni na Białorusi. Podobnie jeżeli chodzi o wyposażenie podstawowe. No tak, no i wiesz, i teraz mamy taki efekt, tu zresztą ktoś pisze, że powoli tych co wysłali we wrześniu, powoli odsyłają, to jest prawda, do domu, bo tam w części było chyba 6 miesięcy czy coś. No niemniej tam przedłużono, no w każdym bądź razie no wygląda to tak, że teraz Rosjanie nic nie robią, żeby zwiększyć przede wszystkim te rezerwy ludzkie. No bo jeżeli teraz ochotniczo oni powołali 20 kilka tysięcy, na tym jak gdyby nie wiem, dlaczego nikt o tym nie mówi, to w przeciągu pół roku, czy nawet roku oni nie są w stanie zmobilizować, bo tej mobilizacji nie rozpoczęli. Przecież to jest proces. To znaczy, powiem Ci tak, co do znamion mobilizacji powszechnej, coraz więcej tych znamion w postaci działań administracyjnych udaje się potwierdzić nam, obserwatorom i dziennikarzom. Natomiast formalnie nie została ona ogłoszona. Więc cały czas dzieje się to w ukryciu. Jest to ta nadal niejawna faza mobilizacji powszechnej, ale ona w jakimś stopniu jest realizowana przez Rosjan. Tylko że są coraz większe problemy z tym wszystkim. Tak, tylko że wiesz co, bo to jest mało. Tak, ale przy tym bardzo niskim bezrobociu naprawdę wyciąganie tych ludzi z gospodarki, ktoś chyba do tego doszedł, że robi więcej problemów niż puszczenie ich do tej armii. Nie, Popatrz, ile jest pożarów przez to, że strażacy poszli w kamasze. Tak. Popatrz, jak jest z produkcją, nawet tą wojskową, no i jest coś nie tak. I najprawdopodobniej, co już widać pomiędzy niektórymi ministerstwami, są ostre tarcia. I w tej chwili jest takowe tarcie między bankiem centralnym a Ministerstwem Finansów o pewne rzeczy. Jak to się i dla kogo skończy mniej, jakby to powiedzieć, mniej negatywnie, zobaczymy, ale też między Ministerstwem Obrony Narodowej rosyjskim, a Ministerstwem Spraw Wewnętrznych i tym, które odpowiada za przemysł. Miedwiediew miał łączyć obydwa światy, nie udaje mu się to, jak widać, produkcja przemysłowa spada, prawda, były na ten temat materiały już, w tym produkcja ta w obszarze militarnym bynajmniej nie wzrosła, a koszty potężnie urosły. Więc coś tu nie gra. Ja do czegoś piję, wiesz, piję do tego, że tak, z jednej strony nie ma tych nowych oddziałów ochotniczych w odpowiedniej ilości. Mobilizacja nie została zatrzymana, to jest prawda, natomiast tam cały czas bardzo mało przybywa, bo nie ma w regionach takiej ani chęci, ani takiego jeszcze w tym momencie też przymusu z góry. I jeżeli Rosjanie chcieliby przeszkolić i rzucić na front jakieś jednostki w tym roku, to patrzymy na ludzi, no to nie ma takiej możliwości. Co oni mogą rzucić? Tak 30-40 tysięcy. Jeżeli, no to jest nawet to nawet nie będzie na uzupełnienie strat, bo będą mieli większe straty. Chodzi o to, że w tym roku nie będą w stanie uzupełnić strat, które w tym momencie dostają. I to będzie, bo w zeszłym roku dzięki tam mobilizacji, jednak tam 200 parę tysięcy, oni mówili 300, ale tam wydaje się, że było 200 kilka, im się udało uzupełnić swoje straty. Ale w tym roku, no oczywiście, no może w którymś momencie, tylko pytanie kiedy,
znowuż zrobią mobilizację, no tylko ta mobilizacja... Kolejny No, pobór będzie jesienny. tak, tylko to będzie wszystko, wiesz co, z moim zdaniem za późno. Tak, znowuż oni Oczywiście. są opóźnieni. To będzie miało znaczenie być może w przyszłym roku, natomiast nie w tym roku. Czyli jak dla mnie popełniają kolejny błąd, być może celowo. I do tego jak gdyby wrócę, być może celowo, czyli być może ktoś zakłada, że jednak wojna nie będzie kontynuowana w przyszłym roku. No bo jeżeli miałaby być w przyszłym roku kontynuowana, to ta mobilizacja powinna się odbyć teraz, na wiosnę, a najpóźniej właśnie w tym momencie. I przede wszystkim powinni zwiększać te jednostki kontraktowo-ochotnicze, a oni dopiero zaczęli zwiększać właśnie w maju, no i moim zdaniem niewystarczająco. Ale jak na razie, jeśli chodzi o właśnie A jeżeli zasoby... chodzi o uzbrojenie, no to mamy tu tak samo. Ale Słabo. popatrz, jak na razie to Rosjanie są w permanentnym ciągu błędów, jeśli chodzi o zasoby ludzkie. Tak. Bo powinni to zrobić jeszcze przed wybuchem wojny, żeby być odpowiednio Tak, duża no tak, nasycenie. gonią tego króliczka, ale cały czas gonią go. Więc to jest ciąg błędów. Mhm. Jeśli chodzi o sprzęt, no jest postępująca reaktywacja coraz bardziej zabytkowych sprzętów oraz produkcja jak najbardziej, no to jest akurat normalność, jak najbardziej uproszczonych wariantów rzeczy, tych, które są jeszcze w stanie nowoczesne robić. Mhm. Więc to akurat co do zasady idzie tak, jak historia uczy, ale tutaj żadnych cudów nie ma i najbliższe dni prawdopodobnie pokażą, że w tych walkach na Zaporożu zobaczymy mnóstwo zabytków ściągniętych w ostatniej chwili, dosłownie tak jak stoją, żeby tylko je wrzucić tam rosyjskim pododdziałom, byleby czymkolwiek, masą, no i ludzi, których im potem zabraknie, i sprzętu zatrzymać te natarcia ukraińskie. Mhm. Chciałem ci powiedzieć, standardowo masz telefon. Ale to nie do mnie. Okej. To przejdźmy jeszcze do tego punktu. Na chwilę bo tam wyciszę. mamy dosyć też ciekawą informację, bo okazuje się, że na ten moment powstało jest dosyć mało tych ludzi, a już powstało, czy jest propozycja utworzenia 40 różnych formacji ochotniczych. Ale formacji w sensie organizacyjnych, czy w tylu obwodach, czy jak to nazwać? Nie, organizacyjnych. Czyli wiesz, tak jak miał Prigorzin ma swoją armię, no to teraz są propozycje utworzenia takich organizacji, takich paramilitarnych właśnie, które byłyby uzbrojone przez... No dobrze, i potem nagle, tak jak teraz mamy do czynienia z takim przykładem, odgórnie przyjdzie polecenie, że wszyscy oni stają się w tym momencie żołnierzami Federacji Rosyjskiej i muszą wykonywać polecenia Ministerstwa Obrony. I nagle wszyscy, nie wiem, również z Kamczatki, z tamtej organizacji znajdą się nagle wszyscy na Ukrainie. To jest prosty sposób na to, żeby obejść kwestię niechęci do pojawiania się w armii, że tak powiem, formalnie. Tak. Pojawią się chętni w tych organizacjach, gdzie będą zachęty, zapewne zostaną zmuszeni oligarchowie i ich firmy do tego, żeby zasponsorować. To dzięki temu będzie poza budżetem Ministerstwa Obrony, więc wszyscy będą zadowoleni. I jak tylko będzie ta masa odpowiednio krytyczna w każdej z tych organizacji, no to będzie wtedy mamy was. Tak. No tak to na ten moment wygląda, znaczy ta liczba 40, sprawdzałem kilka razy, wydawało mi się to jakoś dużo, tak kilka, nie? Ale 40, no ale sprawdziłem i okazuje się, że jest prawdziwa, tak? No dla mnie jest to takie dziwne, nietypowe, nie wiem jak to... Nawet nie wiem jak do tego podejść, tak? No, Rosjanie kombinują na różne sposoby i przy sprawach, przy których my byśmy w ogóle nie chcieli, bo po co, no to oni muszą sobie wynaleźć problem, który potem w bohaterski sposób rozwiązują. Tak, no bo to jak gdyby stanowi problem. No najlepiej, co by mogli zrobić, powiedzieć, okej, dobrze, to zgłaszajcie się, a potem was wcielamy i tam zapomnijcie o tych formacjach. No niemniej może się okazać, że czy w trakcie walk, czy po zakończeniu tych walk ci ludzie wrócą do tych formacji różnego typu. No dobrze, to teraz sobie wyobraź, kto na tym zarobi. Bo na początek zmuszą oligarchów, żeby wydali pieniądze, każdy będzie chciał się pokazać, że ma lepiej wyposażonych i tak dalej, może nawet będzie lepiej płacił. Potem nastąpi ich wciągnięcie na stan. Powiedzmy, że nastąpi wciągnięcie, oficjalnie taka będzie informacja, środki z Ministerstwa Obrony zostaną na to przesunięte,
po czym jak zginą, to oczywiście odszkodowania i wszystko nie dostaną rodziny, bo się wtedy dowiedzą, że jednak nie zostali wciągnięci i byli w prywatnych organizacjach. To jestem już pewien tego scenariusza. Mhm. Także. No cóż, zobaczymy. Słuchajcie, przejdźmy sobie do tematów kilku ekonomicznych, bo też w dzisiejszym zestawieniu są takie. Pierwsza rzecz, no to stopa procentowa w Rosji została utrzymana na poziomie 7,5%. Ale Czy to koresponduje z oficjalną linią partii, że inflacja jest niziutka? nie do końca. Niemniej jest gorsza informacja, ponieważ bank centralny powiedział, że w lipcu ją podniesie. To znaczy Oj, to powiedział jest inaczej. wbrew tej oficjalnej linii. Tak. Jest wbrew reżimowi mocno, bo powiedział, że w lipcu należy, no już zapowiedział, tak? Czyli tak jak Fed zapowiada, tak, że będą podwyżki, no to rosyjski bank centralny również to zapowiedział, chyba że no tak naprawdę trochę będą pewne cuda, tak? Czyli no jeżeli będą bardzo duże sukcesy rolnicze, wzmocni się rubel, Zaraz. ropa poszypuje powyżej 100 i tak dalej, no to wtedy nie. Czy mi się zdaje, czy właśnie fabryka Rossielmasza się dzisiaj spaliła była? To tak a propos Spaliła. sukcesów rolnictwa. Wydaje się, że no najistotniejszy jest ten rubel. No i tu nic nie wskazuje, o czym zrobiłem taki duży artykuł na Ekonomia Rosji, odsyłam do niego, gdzie były mniej więcej prognozy na ten rok. No i wszystkie prognozy, oprócz tych rządowych, powiedzmy, analityków, no to wszystkie niezależne prognozy rosyjskie, jak i również moje, no możemy się oczywiście wszyscy mylić, bo zawsze taka istnieje opcja, natomiast no wszystkie prognozy były, że ten rubel będzie się osłabiał. No i mamy do czynienia z tym i od początku roku patrząc, napisałeś, czy to od początku tego roku jest to 40% osłabienia się? 30 parę, no to prawda. No, 40. prawie 8% średnio miesięcznie wychodziło i o tym mówiliśmy kilkukrotnie, ta cyferka padała, przepraszam, liczba jak dla niektórych. Okay. I to się jak najbardziej spina ze sobą. Tak, no i w tym momencie no, bank centralny czego się obawia? No tego, że mamy właśnie rozjazd pomiędzy tym, co deklaruje reżim, czyli przypomnijmy, oficjalna ta stopa jest 2,3, 2,5. Stopa inflacji. Tak, stopa inflacji, zobaczymy jak będzie właśnie za maj, ale mniej więcej taka, a stopy, słuchajcie, mamy 7,5 i bank centralny mówi ok, ale my musimy podwyższyć na 8, a jak źle pójdzie w tym roku, no to dwucyfrową wartość zobaczycie. No to trochę inaczej niż w Europie teraz to wygląda, ale to jak gdyby są inne powody, tak? No w Rosji, tak jak mówię, reżim ukrywa tą prawdziwą inflację, no i teraz mamy bardzo dużo takich proinflacyjnych elementów, no łącznie z tym, że ten rubel się osłabia, tak? To jest jedna z tych rzeczy. No a w międzyczasie trzeba powiedzieć, że właśnie kobieta fachowiec została powołana na szefową Banku Centralnego Turcji i jest spora szansa na to, że ta kobieta zapanuje nad inflacją turecką, która jest po zduszeniu chyba do 50% spadła, ale generalnie rzecz biorąc tam wiedzą już, że pewnych rzeczy nie da się zaklinać jako rzeczywistość i muszą sobie wdrożyć odpowiednie działania, jeśli chodzi o inflację. Tymczasem w Rosji zdecydowanie nożyce się rozchodzą pomiędzy danymi oficjalnie narzucanymi, nawet nie mówię, że podawanymi, narzucanymi przez Ministerstwo Finansów, a realizmem i działaniami banku centralnego. I na to wszystko dołóżmy jeszcze kurs rubla jako taki. Do tego dołóżmy jeszcze jedną rzecz. Bo jak przy kursie mówimy, to też trzeba sobie powiedzieć o jednej rzeczy, o której kiedyś mówiliśmy, a potem chyba nie wspominaliśmy, o dostępności. Bo kurs kursem, ale jeżeli chcesz wymienić większą ilość po powiedzmy oficjalnym kursie, no to nie jesteś w stanie. W kwietniu było to bardzo słabo, w maju też, w czerwcu niby się troszeczkę poprawiło, ale to nadal przy tych mniejszych ilościach. Czyli jeżeli idziesz do kantoru czy do banku i próbujesz wymienić po oficjalnym,
to masz problem, jak masz większą ilość. Więc teraz To się też jest zaczyna jak gdyby istotne. robić ten czarny rynek walutowy w tym momencie będzie rósł i tam dziki kurs będzie całkowicie inny, czarnorynkowy. Tak. A teraz Przy tych jeszcze dużych jedno, ilościach. tak, jedno zdanie, chyba ostatnie z tego punktu, jakie napisałeś. Pozwolisz, zacytuję. Tymczasem 6. z rzędu decyzja banku o niepodnoszeniu stóp procentowych jeszcze bardziej aktywizuje rynek kredytowy, żeby zdążyć wziąć kredyty przed spodziewaną Tak. podwyżką stóp procentowych. Tak? Tak. Więc to też musi napędzać w tym momencie inflację, Tak, bo no i będzie mamy też, więcej pieniądza na rynku. tak, mamy też wypowiedź, tak, do niej wrócimy, bo ona moim zdaniem jest groźna i trochę co innego zwiastuje niż chyba, znaczy nie wiem, czy był taki zamiar pani Elwiry, żeby trzymać swoje oszczędności w rublach, bo jak dla mnie i jak dla większości Rosjan, no to jest bardzo poważne ostrzeżenie. Ale do tego wrócimy jeszcze przy miejscu bodajże drugim. Bo teraz mamy miejsce trzecie. Ja zatytułowałem to Rosja, kraj trzeciego świata dla zachodnich banków. No i jak dla mnie, no to jest jedno z takich większych zaskoczeń, bo okazało się, że Raiffeisen zacznie pobierać od czerwca od przelewów od osób fizycznych w dolarach, chyba też w innych walutach, ale podali w dolarach z innych banków. I wyobraź sobie, jaka to będzie prowizja. Nie wiem, tutaj Czekaj, czy w mi się Polsce zdaje, jaka powiedzmy występuje prowizja, jak chcesz sobie, nie wiem, zrobić przelew, tak? Na przykład zazwyczaj około walutowy. 0,5%, ale nie mniej niż. No tak, no jest jakaś tam stała kwota, się mówi tam 0,5%, czasami jest 1%, no jakiś, jeżeli mamy, nie wiem, między krajami różnego typu, szczególnie jak wchodzą kraje tego trzeciego świata, no to tam się okazuje, że te prowizje zaczynają być wyższe. Natomiast słuchaj, jaką Raiffeisen zaproponował prowizję? Czytałeś to, wiesz? Dla mnie to jest szok, tak? Znaczy powiem tak, to jest pokazanie, gdzie jest miejsce Rosjan w Europie. No. Za murem i tym podobne, no bo prowizja tej wysokości to jest szaleństwo. Nie, no to jest Niespotykane. złodziejstwo, tak, no nazwijmy to ten. Słuchajcie, mówimy o 50%, czyli robicie przelew i bank mówi 50%, to nie wiem, no to nawet chyba to, nie wiem, jakaś Birma, no nie wiem, które kraje. Jeżeli chcecie zrobić tam przelew z jakiegoś tam kraju takiego, nie wiem, trzeciego, czwartego świata, to chyba tam 50% to nie ma kwoty przelewu. A tutaj 5% takie mają to już by wszyscy mówili, że jest drogo. Ale No. kurde, no 50% to tego się chyba nikt nie spodziewał. Być może jest to błąd drukarski. Nie, sprawdziłem, nie. 50%, słuchaj, bo oni nie chcą, żeby te przelewy się odbywały, tak? A z jakichś tam powodów nie chcą tego zablokować. No dobrze, ale jest ogranicznik, że nie więcej niż tak. 500. No plus jest taki, że jak dużo przelewacie, to nie więcej niż $500. Nie? No to okej. Ale widzisz, No, to ma zniechęcić malutkich, Tak, żeby nie. tak. Ale czyli tak, nie będzie dużo przelewów na małe, drobne kwoty. tak. Najwyżej będzie kilka dużych. No i wtedy ten Raiffeisen na tym, wiesz, dobrze wyjdzie, tak? Nie? Tak. Więc to jest, w tym szaleństwie jest metoda. Jest oczywiście. Mniej pracy, większy zysk. Nie chcą, wiesz, Jeszcze- detalicznych, tak? A z jakichś powodów nie chcą ich zablokować, nie? No ale jeszcze jedna fajna rzecz, bo teraz to są od przelewów dla osób fizycznych, czyli przychodzących do tych kont, które są w Raiffeisenie. Tak. Czyli krótko mówiąc, jeszcze będą mieć pod kontrolą taką pulę pieniądza, a potem wypłata, czy na pewno będzie możliwa zgodnie z obowiązującymi w Rosji przepisami w walucie? No niekoniecznie będzie w rublu, więc co? Znowu zarobią na tym. Tak, i jest zakaz otwierania nowych rachunków dla osób również prawnych. No to jest taki, wiesz, no ten układ, co pamiętasz, co kiedyś rozmawialiśmy, że oni zostali, ale no i mamy właśnie różnego rodzaju ograniczenia, tak? Czyli tego nie mogą, tamtego nie mogą. No skoro nie mogą, to sobie narzucają jakieś takie złodziejskie prowizje. No tak. Zachowują się Wygląda. po bandycku, mając pod pewnymi względami takie cechy monopolistyczne w tym momencie na rynku. Jako jeden z nielicznych już działających zachodnich banków. No.
Słuchaj, No no to nieźle. następne miejsce już Drugie. teraz, no widzisz, dzisiaj szybko będzie, bo już mamy miejsce, Ty, 40 minut, więc to nie jest tak hop. a gdzieś mi miejsce chyba trzecie w ogóle wypadło. Trzecie już było. Właśnie ten Raiffeisen. Raiffeisen, dobrze. Ale Miejsce drugie. poczekaj, jeszcze pominęliśmy jedną rzecz. Bankomaty Raiffeisena nie będą akceptować dolarów i euro. Wypłata gotówki tylko w oddziałach. Czyli tak, wywołają sztuczny tłok, będą mogli się tłumaczyć, dlaczego nie mogą obsługiwać więcej. Nie, bo oni chcą, wiesz co, tylko tych prawnych i te duże przelewy robić. A to prawo bankowe rosyjskie gdzieś ich tam ogranicza i po prostu robią wszystko, żeby ten. Okej, żeby robić jedziemy dalej. tylko te, wiesz, te wiesz, te, no, tam za gaz, za to, za tamto, czy te duże, wiesz, przelewy i prawne, a żeby tych detalicznych rzeczy nie robić. Z grubsza. Tak to wygląda. No ale jak to ktoś tutaj napisał fajnie, jak Putin nie czuje inflacji, to znaczy, że nie ma inflacji i tego Nie ma. należy się trzymać. Jaka inflacja, tak? No właśnie. Tutaj coś piszecie o przywalutowaniu w Turcji. Nie wiem, w Turcji to tam ta wartość tego dolara, czy tam inaczej wymiana, no to jest trochę inna niż w Rosji. Więc z tego co pamiętam ponad 100, tam 150 nawet były momenty. Więc jeżeli ktoś teraz w Turcji przebywa, to może potwierdzić, bo nie wiem, na dzień dzisiejszy. Ktoś tutaj intensywnie wrzuca, u mnie przynajmniej kolejny raz, a propos tego, że na 4 przejściach granicznych polsko-ukraińskich ukraińscy rolnicy coś tam zaczynają blokować polskie ciężarówki. Tak, no to blokowali to. Tak, ale jest bardzo prosta rzecz. Komu musi bardziej zależeć na tym, żeby dostawy z Polski docierały, żeby zasilić armię ukraińską? Więc powiem tylko tyle. Zostawmy ten problem Ukraińcom. Niech oni go rozwiążą. Cześć jak czapka. Chyba nic z tym robić. Słuchajcie, przejdźmy teraz do miejsca drugiego. Ono jest moim zdaniem ciekawe i normalnie pewnie było to by miejsce pierwsze, ponieważ pojawia się coraz taki poważniejszy konflikt pomiędzy Bankiem Centralnym a Ministerstwem Finansów. O co chodzi? To jest moim zdaniem kolejna odsłona i sobie o tym powiemy pod koniec w podsumowaniu tego punktu. Natomiast pani prezes, pani Elwira powiedziała, że Bank Rosji nie widzi warunków wstępnych przejścia Ministerstwa Finansów na zakup juanów zgodnie z regułą budżetową. No i to A było, co to jest ta reguła budżetowa? to zaraz wytłumaczymy, to było spoko, ale ona jeszcze dodała, że w tym roku, do końca roku. No i tu już nie jest moim zdaniem spoko. Co to jest ta reguła? Reguła budżetowa mówi, że w zależności od ceny z grubsza ropy, no jeżeli to jest powiedzmy ta cena, tak było kiedyś w założeniach, to zostało trochę zmodyfikowane, natomiast jeżeli ta cena jest powyżej tego, co jest założone w budżecie, no to w tym momencie bank centralny skupuje walutę. Na przykład dolary, euro, juany. Teraz w tym roku jest prosta sytuacja, ponieważ dolary, euro są niefajne, no to tylko chodzi o juany. Inne waluty mają małą płynność, a więc nie ma to sensu. No i to oznacza, że jeżeli jest ropa teoretycznie powyżej 70, no to wtedy bank centralny powinien na polecenie Ministerstwa Finansów sprzedawać, a jeżeli jest poniżej, kupować. No i tu jest problem, bo od początku roku cena ropy Urals, no bo to było jakby wyrażone głównie w Uralsie, jest poniżej 60 dolarów. No i bank centralny zgodnie z tą regułą musi sprzedawać dewizy. Chodzi o to, że sprzedając te dewizy, głównie juana, no dostarcza tego juana na rynek, no i dzięki temu stabilizuje kurs rubla w jakimś tam stopniu. No ale juanów brakuje, więc jak ma sprzedawać? No wiesz co, no trochę brakuje, natomiast no wiesz, jak ma sprzedawać? No prosto. Jest coś takiego jak Fundusz Dobrobytu Narodowego i w tym Funduszu Dobrobytu Narodowego są zgromadzone, na ten moment to zostało tylko złoto i juany, bo inne dewizy
Wyszły? wyszły. No i co musi robić bank centralny? Sprzedawać złoto i juany. I to robi. Tylko że jest właśnie pewien problem, bo oni w tym momencie w czerwcu muszą uruchomić około $1 miliarda. No to jest mniej więcej tak w przeliczeniu 3,6 miliarda rubli dziennie. Czyli jeżeli sobie to tam przeliczymy razy tam 30, no to tam jakaś kwota wyjdzie. Jest to więcej niż w maju, a w maju już mieli, według Ministerstwa Finansów, już miała być sytuacja odwrotna, to znaczy ta ropa miała być droższa. No i tu jest taka dyskusja pomiędzy Ministerstwem Finansów. Ministerstwo Finansów mówi, że ropa powinna być juany powinny być sprzedawane w momencie, kiedy ta ropa będzie powyżej 60, bo tak mniej więcej z tej reguły wynika. No a tutaj bank centralny jest trochę odmiennego zdania i jest niechętny. Niemniej na ten moment wygląda to tak, że Ministerstwo Finansów bardzo jak gdyby naciska, żeby spróbować złagodzić tą regułę, którą gdzieś sami sobie narzucili. Natomiast Bank Rosji cały czas próbuje się trzymać tej reguły i naciska, żeby te juany były sprzedawane. I o co chodzi, tak? No chodzi o to, że sprzedając te juany, zmniejsza się cały czas rezerwy, tak? Czyli coraz mniej jest tych rezerw. No i to oczywiście w pewien sposób martwi Ministerstwo Finansów. Natomiast bank centralny martwi przede wszystkim obecny kurs rubla, no bo on jest za to odpowiedzialny. Ministerstwo Finansów jest odpowiedzialne za inne rzeczy, bank centralny trochę za inne, a więc mamy rozbieżne interesy. Bank centralny jest odpowiedzialny troszeczkę jednak za to, żeby trzymać inflację w ryzach i żeby kurs rubla trzymać w ryzach. Ministerstwo Finansów niekoniecznie na tym zależy, to znaczy im nie zależy do końca, żeby ten rubel kosztował odpowiednio, to jest z jednej strony, i z drugiej strony nie zależy im też, i to się wydaje może dziwne, no ale tak trochę jest, żeby te rezerwy utrzymywać na w odpowiednim stanie. Ale to jest przeciwstawny sens, cel i zadania poszczególnych rzeczy. Ministerstwo Finansów ma dbać o to, żeby pieniądze były na funkcjonowanie rządu i państwa, Tak. a bank centralny ma bronić wartości waluty. No i to się w tym momencie te dwie rzeczy rozjeżdżają, bo sami mówiliśmy o tym, że jednym ze sposobów na poprawę sytuacji finansowej państwa rosyjskiego jest dewaluacja rubla, prawda? Tak. I każdy z nich chce zrealizować swoje zadania. I temu jest przeciwny bank centralny, to znaczy on broni cały czas, żeby tej dewaluacji jakiejś silnej nie było. A Ministerstwo Finansów, że tak powiem, udaje, że znaczy niby też zależy, ale ogólnie nie zależy. No i dochodzi coraz do takich poważniejszych konfliktów. Oczywiście sytuacja byłaby inna i lepsza, kiedy by cena ropy była wyższa, no ale nie jest. Tutaj No oni spodziewano cały czas się... śnią o wyższej cenie ropy i mówią o tym, że no jak już niedługo będzie 60, to będzie lepiej, ale to jest na razie sen. No na razie tak, wiesz, miał być już w maju, teraz w czerwcu. No i teraz te napięcia właśnie wynikają z tego, że to cały czas się przesuwa. No bo pewnie nie byłoby tych napięć, kiedy ta cena by teraz na przykład za Urals była, nie wiem, 80, nie? No to wtedy i zarówno ten rubel byłby nisko w miarę, jak i by były te pieniądze, które w tym momencie potrzebne są rządowi. Pamiętajmy, że tam mamy bardzo duży deficyt, mamy dużą dziurę. W tym systemie kasowym ta dziura jest podwójna. No więc skądś te pieniądze muszą się pojawić. No taką naturalną gdzieś tam tendencją rządu będzie cały czas dewaluacja każdego rządu, tak, waluty, no bo dzięki temu będą jednak te wyższe wpływy z podatku, z VAT-u i tak dalej, nie? No bo będzie wyższa inflacja, a bank centralny próbuje robić wszystko, żeby jednak tą walutę obronić. No i możemy tutaj spodziewać się kilku rzeczy. Pierwsza rzecz, o której jak gdyby się mówi,
no to cały czas sprzedaż tych rubli, tego juana i złota. No i tutaj następna rzecz, która i wydaje mi się właśnie, że tu jest problem, bo większość analityków tych rosyjskich, nawet tych niezależnych część, nie, mówiła, że już w czerwcu ta cena będzie powyżej 60. No to było związane z tym odbiciem w Chinach i tak dalej, i tak dalej. My pamiętasz, Planowanym odbiciem mówiliśmy w Chinach i działaniem OPEC. i działaniem OPEC. Pamiętasz, co mówiliśmy? Że chyba nie, że to się przesunie. Być może w drugiej połowie roku, tak, ale pamiętasz, że cały czas to przesuwałem. Mówiłem tak, może pod koniec drugiego kwartału. Kiedy oni mówili jeszcze pod koniec pierwszego wtedy, nie? I trochę wszystkim się to przesuwa. I mi się przesuwa, i im się przesuwa, tylko wydaje mi się, że mi się to bardziej realnie przesuwa tak, że to będzie być może jesień, a być może już w tym momencie mogę powiedzieć, że później, bo okazuje się, że no nic nie wskazuje w tym momencie, że w lecie ta ropa będzie droższa. Ponadto No nic. Chiny się tak nie rozbujały. Dwa, nawet rozbujane Chiny mają ograniczoną pojemność możliwych, jak nazwijmy to, zbiorników i czegokolwiek, zdolność, pojemność przetrzymywania kupionej teraz tanio rosyjskiej ropy, więc też to wszystko tak dobrze nie pójdzie. Więc ten ruch, na który liczyli, że zwiększy się popyt chiński, no nie może być tak duży, nawet gdyby się zaczął poprawiać cykl koniunkturalny w Tak, Chinach. jak teraz się zacznie, no to wiesz, no to ta jesień, październik, no to są jakieś takie okolice, nie? A na razie jeszcze tego nie ma, więc ja nie wiem, tak? No nie są to dobre informacje. No i teraz, no wydaje się, że bank centralny ma więcej racji, tylko że bank centralny idzie dalej, niestety, i to już się nie podoba nie tylko Ministerstwu Finansów, ale reżimowi, bo między wierszami, tu odsyłam do tego mojego artykułu na temat rubla, bo on jest jak gdyby rozszerzeniem tego, o czym dzisiaj mówimy. Oni mówią, że konieczne są cięcia wydatków. No nie fajnie, nie? Ale on nie mówi, i co gorsza jeszcze mówi, że wydatków nie jest to powiedziane wprost, natomiast no jak to w Rosji, no chodzi o wydatki wojenne, co jest jak gdyby no Bardzo jak można, wbrew władzy obecnej. tak, no jak można, wiesz, obciąć wydatki wojenne, nie zatrzymując wojny, nie? Więc jak gdyby bank centralny próbuje powiedzieć, zatrzymajmy tą wojnę, tak, nie mówiąc tego być może otwarcie, tylko mówi, zmniejszmy wydatki, tak, które zostały zwiększone w dużej mierze w 2023, a które zostały zwiększone? No wojenne, nie? A więc on mówi gdzieś tam między wierszami, żeby zakończyć wojnę. I to jest ciekawe, że coraz więcej takich głosów słyszymy z Rosji, od oligarchów, no i od osób, które gdzieś tam mają wpływ na obecną władzę. I jeszcze to się w mojej ocenie nie będzie przekładać, natomiast mamy dosyć ciekawy, i o tym zanim przejdziemy do pierwszego punktu, należy powiedzieć, dosyć ciekawy i u nas pomijany pomysł, dlatego że został odrzucony przez obie strony, pomysł rządu indonezyjskiego na pokój. To jest kolejny pomysł po tej inicjatywie chińskiej na to, żeby zamrozić konflikt. Na czym ten pomysł miałby polegać? No na tym, że robimy rozejm, coś jak Korea, a wszyscy się wycofują powiedzmy o 15-20 kilometrów, a na obszarach spornych robimy referendum. No i obie strony odrzuciły tą propozycję. Ukraińcy, no wiadomo, no dlaczego na swoich zajętych i okupowanych terytoriach mają robić jakiekolwiek referendum, no to wydaje się jakimś bezsensem. Ale i Rosjanie odrzucili. Bo oficjalnie muszą wierzyć w to, że wygrają. Nie, no bo oni powiedzieli, że przecież już referendum było. No to jakie następne referendum? O co chodzi? To jest druga rzecz. No skoro już zrobili raz referendum, to zgoda na propozycję indonezyjską byłaby podważeniem poprzedniego referendum. To trochę też takie, wiesz, nie? I to jeszcze przez Dumę przeszło i tak dalej.
No niemniej ten pomysł, wbrew pozorom, może okazać się w przyszłości realny, jeżeli ofensywa ukraińska w którymś momencie by utknęła i Ukraińcy nie mieliby więcej sił, żeby ją prowadzić. No, mielibyśmy taki pad. No i ten pad trzeba by było rozwiązać. No i to jest jeden z pomysłów, tak? Czyli udajemy, że że jest rozejm, tak? No i jeszcze udajemy, że ludności zapytajmy się, gdzie oni chcą żyć, nie? Czy w Rosji, czy tam w Małorosji, czy w Ukrainie, nie? Znaczy wiesz, ktoś mi tam rzucił w komentarzu do poprzedniego mojego filmu, że to, że w tym momencie kwestia ewakuacji z terenów zalanych powodzią, po zniszczeniu tamy, jest kwestia paszportu rosyjskiego. Ktoś to przyrównał do tego, no ale oczywiście jak jest ewakuacja z zagrożonych terenów obywateli różnych krajów, to też się sprawdza. A ja mówię, człowieku, ty się ocknij. Mówimy o sytuacji, którą można porównać tylko i wyłącznie do tego, kim byli Volksdeutsche i koniec hitlerowskich, prawda, Niemiec i ewakuacja przed nadciągającą armią, na przykład czerwoną lub też aliantami. To wtedy ta Volkslista była szansą, żeby tego zdrajcę danego narodu ewakuować. Więc tu jest dokładnie taki przykład. I nastała oczywiście już cisza potem, po takiej mojej odpowiedzi, no bo to tylko tych, którzy wybrali zdradę i że względem państwa, którego obywatelami dotychczas byli, i że wolą paszport rosyjski, to tylko tym jest pomagana i udzielana pomoc. Reszta tej pomocy nie doznaje. ONZ zdecydowanie słabo sobie radzi z mówieniem i kierowaniem jakiejkolwiek pomocy. Na tą chwilę to tylko Polska skierowała samochody z zestawami do oczyszczania wody, bo w czasie powodzi najgorszym problemem jest dostęp do czystej wody pitnej, o czym wiele osób zapomina. My to już przerobiliśmy kilka razy i jako jedyne państwo wysłaliśmy tego typu pomoc tam. A teraz ONZ mówi, no 700 000 osób ma w tym momencie kłopot z dostępem do wody pitnej. No i co z tego, że oni to, skoro nic poza tym nie robią? No ale na tych terenach w czasie wojny trudno też liczyć na jakieś spektakularne akcje z tym związane, z tą pomocą, zwłaszcza jeśli Rosjanie jeszcze ostrzeliwują punkty zbiórek i wydawania pomocy humanitarnej dla tych, którzy ucierpieli od tej powodzi. To tak by the way przy okazji, ale zdecydowanie trzeba powiedzieć, że to, co się w tej chwili dzieje w finansach rosyjskich, to tak poważny rozjazd. Teraz zobaczymy, czyja pozycja będzie silniejsza. Czy oberwie bank centralny, w co bardziej wierzę, czy oberwie Ministerstwo Finansów, które przecież realizuje wprost i bardziej politykę Kremla. Tak, no to wiesz, no pamiętajmy, że teraz zwiększenie tych stóp procentowych, czyli zławienie tej inflacji, która za moment będzie, może być bardzo dużym problemem, no podcina i wzrost gospodarczy, na którym zależy reżimowi, i podcina przede wszystkim finansowanie wojny, tak? No więc wydaje się, że bank centralny, no ale wiesz, to jest Rosja, tutaj różne scenariusze są możliwe, więc ja bym jeszcze nie przesądzał, nie można że Elwira jest w tym momencie na aucie, tak? Chociaż konflikt widać, że jest i on będzie narastał, no chyba, że stanie się coś nietypowego. No ale jak na razie to mamy tylko gwarancję tego, że koszty wzrosną, ponieważ powołanie tylu, w teorii nawet 300 000 nowych żołnierzy kontraktowych oznacza nowe, stałe, comiesięczne wydatki na taką no tak, ludzi. Na razie ich nie powołują, bo ich nie mają. Tak, natomiast jeżeli by ich mieli, no to są. Tak, natomiast bardzo ciekawa rzecz jest. Na przykład w Rosji zaczęła rosnąć konsumpcja w tym roku. O tym sobie tam zaczęliśmy mówić. Natomiast bank centralny znowuż bardzo wypunktował, bo powiedział, że ten wzrost konsumpcji spowodowany jest wypłatą świadczeń tych, dla weteranów i tych wojennych. To by że znaczyło, to jest chwilowy, nie? Zaraz. Ale to by znaczyło, że takie wielkie kwoty na te świadczenia dla tych, którzy zginęli w walce o nikomu niepotrzebną, pięć ziemi? Tak, i że one poszły i to one tam, bank centralny właśnie mówi, że oni szacują, że efekt tego będzie trwał tak do 2 miesięcy.
Rozumiesz, wiesz, bo to było tam na początku Czyli roku. wprost przyznali się do wielkich strat osobowych. Tak. Y, y, Zwolennicy rosyjskiego miru, czy potraficie zauważyć tego typu zależność? Nie. Nie, myślę, że nie. Jest dobrze, jest dobrze, tak. Jest dobrze. Ukraińcy przecież stracili teraz tam 50 pojazdów. Widziałem komsomolską prawdę, tak. Nie, jest dobrze. A z Chociaż, kolei ja widziałem, że w jednym miejscu policzyli 68 rozwalonych pojazdów rosyjskich no tak, na ale wiesz, jednym ale odcinku. sobie do tego przejdziemy, natomiast no wiesz, wszystko wskazuje na to, mm, że no tutaj, poczekaj, ja sobie zaraz, to jest wymiana, sobie do tego jak gdyby wrócimy, natomiast no wszystko wskazuje na to, że no ci rosyjscy fani są odporni tutaj na twoje argumenty. Znaczy, na wiedzę są odporni są na argumenty, no, zdecydowanie. Tak, To trzeba natomiast no, co powiedzieć. ciekawe, że tutaj nawet ta propaganda troszeczkę inaczej to postrzega. Ja zawsze się zastanawiam, że oni są bardziej tacy gorliwi niż nawet Komsomolska, tak? A to trudno być bardziej gorliwym. No nie mówię o takich gazetach jak Kommersant, no bo to wiadomo, że to jest samo zło, tak? I zdrajcy. No Tak. natomiast przejdźmy sobie teraz, słuchaj, do punktu pierwszego, dla mnie trudnego. I to od razu mówię, że ja mam trochę inne spojrzenie niż wy. Słuchałem dzisiaj tego, co mówiłeś z Marcinem, z Martinką. Dosyć ciekawy. Będę też słuchał wieczorem tego, co chłopaki mówią, Mateusz i Artur, ponieważ no, nie da się jak gdyby przejść obojętnie wobec najważniejszej informacji zarówno w Rosji, jak i na Ukrainie, czyli ukraińskiej ofensywy. Tak. I zanim do tego przejdźmy, chciałbym, żeby wszyscy zauważyli jedną rzecz. To miała być 3-dniowa operacja specjalna. A o czym my dzisiaj rozmawiamy? O 480 dniu wojny? No tak? i czyja ofensywa? Tak, ofensywa. No, I kto się broni? powiedzieć, że się broni. Próbuje się bronić. Próbuje się bronić i jeszcze cały czas nawet czytałem, że walczą z NATO teraz i w ogóle i że tam nawet Komsomolska napisała, że pierwsza linia padła w kilku miejscach. No, To powiem znaczy, ci, że jest. tak racjonalnie można i należy powiedzieć, że co najmniej w jednym miejscu już pierwszą linię przerwano, natomiast w większości zrolowano ten pas przesłaniania przed pierwszą linią. Tylko że za pierwszą linią zazwyczaj jest druga. I z obsadzeniem tej drugiej linii nie jest różowo u Rosjan i oni nie są gotowi na to, żeby tam już czekały siły, które przywitają ewentualnie ukraińskie siły i pozwolą też, żeby te wycofujące się siły rosyjskie pierwszej linii tam się spokojnie wpasowały w to wszystko, zajęły pozycję. Tak, bo to nie jest trochę tak, jak przynajmniej niektórzy ci rosyjscy fani uważają, czy tam się próbują wmawiać, że to jest na zasadzie Ukraińcy przełamują, wchodzą w tą linię przesłaniania i w tym momencie są miażdżeni, tak, no bo tam są pola minowe, różnego rodzaju właśnie te okopy i w ogóle fortyfikacje, no i w taką pułapkę wpadają. No trochę to tak nie wygląda. Dlaczego? Dlatego, że Ukraińcy z tego, co przynajmniej widzimy i czytamy, atakują małymi grupami, nie interesują się na ten moment, pomimo że zdobywają ten teren, nie interesują się zdobywaniem terenu, to nie jest jak gdyby główne zadanie dla tych grup i nie wpadają, to znaczy oni nie mają problemu z wycofaniem się i to trochę jest inaczej właśnie niż w tej chyba sowieckiej doktrynie, że oni wycofują te grupy, natomiast nie starają się zdobywać tego terenu i nie wpadają w żadną moim zdaniem pułapkę, oprócz tego, że czasami wpadną na pole minowe, co jest w mojej ocenie normalne, bo nie wszystko udaje się rozminować, natomiast no też mamy tą amunicję narzutową, która Chodzi ci o amunicję kasetową do narzutowego minowania.
Tak, tylko z tego, co ja widziałem, no to wygląda, że Rosjanie mają tego za mało. To dla mnie jest też zaskoczenie, bo wydawało mi się, że tego mają dużo, a Ukraińcy mają dosyć dużo tej amunicji, Tak, którą dostali z zachodu. I teraz, wczoraj sobie na ten temat mówiliśmy, bo wczoraj mówiliśmy sobie na temat ofensywy tej ukraińskiej. No i okazuje się, że tam mówiliśmy o tym, i na to chciałem zwrócić uwagę, że Ukraińcy przede wszystkim dosyć dobrze operują artylerią i właśnie tymi minami narzutowymi, przez co, o czym sobie rozmawialiśmy na przykład wczoraj o ciężarówkach, tak, że tak. głównym takim elementem to są tam te parkingi, parki maszynowe, no różnego Tak. rodzaju te obiekty na tyłach. W tym momencie, szczególnie jeżeli ta część artylerii została wyłączona, rosyjska, a widać, że Ukraińcy mają bardzo dużą ilość amunicji. Dzisiaj słuchałem pana Wolskiego, no i on mówił coś takiego, że Ukraińcom ta amunicja się kończy. Nie wiem, z czym to by było Znaczy, my nie spowodowane. wiemy, Moim ile zdaniem się oni nie tej, kończy. my nie wiemy, ile oni tej amunicji Bo zgromadzili. nie wiemy, tak? ile mają, a więc takie stwierdzenia moim zdaniem są na wyrost. Szczególnie, że jeżeli by im się miało już kończyć, to trochę by było bez sensu to, co robią teraz, no bo oni walą bardzo dużą ilością i przede wszystkim walą w te linie zaopatrzenia i minują te linie, bo mówiliśmy o tym, że wiesz, że oni próbują trafić na przykład konwój, czy nawet pojedyncze ciężarówki, natomiast wyobraź sobie, że wiesz, zaraz do tego przejdziemy, dlaczego w tym momencie pojawiają się braki wody, dlatego czy zaopatrzenia, dlatego że ta logistyka rosyjska nie jest w stanie tego dowieść. I nawet nie dlatego, że jest trafiana przez artylerię, tylko że te drogi w tym momencie bardzo często są zaminowane. To jest raz. No to jak Dwa. mają tam dowieść? Wyobraź sobie, że w zależności od rodzajów zaopatrzenia jest ono rozdzielane. Tak. Ci robią materiały pędne i smary, Mhm. MPS, czyli paliwa i tak dalej. Ci robią amunicję. Ci robią jedzenie, tak, aprowizację. Ale jeżeli coraz mniej masz tych samochodów, pakujesz wszystko na jedno. Na jeden. I w tym momencie Ukraińcy już nie patrzą, po prostu wiedzą, że jedzie transport, może wieść wszystko. Co więcej, są nawet filmiki, jak te małe drony improwizowane z różnymi ładunkami atakują nawet pojedyncze samochody typu, nie wiem, Buchanka, Łada Niwa, bo one są wysyłane, jeżeli gdzieś tam coś takiego sobie zorganizowali, nawet po mniejszej ilości, liczone w iluś tam tylko skrzynkach na potrzeby jakiejś tam kompanii po amunicję, cokolwiek. I nawet te są niszczone, jeżeli tylko widać, zauważą ruch, że one jadą w strefę walk. Więcej niż 2 razy, powiedzmy, tak? Mhm. Więc Tak, ja na myślę. wszystkich szczeblach. I teraz jechało jedzenie razem z amunicją, ostrzelane, nie ma ani jednego, ani drugiego. Tak, i to widać właśnie w tym, co Rosjanie podają, bo Rosjanie na coś się skarżą i to, co zwracałem Ci wczoraj uwagę, oni się skarżą najbardziej na niedobór wody pitnej. A to będzie się teraz mocno mściło w tych dniach, kiedy jest ciepło. Tak jak Bo nasze podejrzewam, temperatury. wiesz, że jak właśnie wysyłali, no dobra, no to tą amunicję trzeba dowieść, nie? To było priorytetem, nie? Dokładnie, woda Żarcie, być priorytetem nie może była. jakieś konserwy mieli. Natomiast okazało się, że oni, wiesz, muszą mieć tą wodę, szczególnie, że być może w niektórych tych regionach no nie ma możliwości właśnie uzupełnienia. A tam dochodzi jeszcze jedna rzecz, bo też Rosjanie skarżą się na te umocnienia i na te, nie wiem jak to nazwać, te bunkry z tego betonu, który mówią, że, bo ten beton, który zrobili, te firmy, które to robiły, bo tam są takie, nie wiem jak to nazwać, nie lepianki, tylko takie ziemianki, tak, które są z takiego betonu wylane i na wierzch są jakieś tam wrzucone, jakieś tam, wiesz. Chodzi o jakieś tam prefabrykowane Tak. elementy bunkrów, powiedzmy, tak? No i podobno te bunkry strasznie pylą, tak, szczególnie jak jest wysoka temperatura, no i się podobno kruszą, już bardzo duża część właśnie no wydaje się, że znowuż tutaj wszedł ten element związany chyba z korupcją, albo nie wiem jak to nazwać. Po prostu z rosyjską byle jakością. No i ktoś to zrobił tak na no i oni po prostu tam bardzo trudno, nie wiem, no w tych miejscach, gdzie oni przebywać ze względu na to, że gdzieś tam te ściany po prostu cały czas się tam, nie wiem jak to nazwać, no pylą, łuszczą się i tak dalej,
a jeżeli tam spadnie jakikolwiek pocisk, no to po prostu masz chmurę takiego pyłu, dymu i tak dalej, więc No niestety, trochę tak jest bywa, to jeżeli się fajne. używa kręgów od kanalizacji w charakterze materiału do budowy schronów. No. Tak, bo oni podawali, że lepiej jakby to były po prostu takie ziemne, wiesz, bez niczego, niż robienie właśnie nie? Powiem Ci tak, przynajmniej nawet to, co czytałem. można spotkać w wielu miejscach, jako jeszcze resztki umocnień z lat 50., 60., często odkrywane są takie rzeczy na polskich plażach, że były robione te okopy, transzeje, one były wykładane takimi prefabrykowanymi elementami betonowymi, to ten beton jest zrobiony tak, żeby właśnie on nie pylił. On ma taką fakturę inną. Tymczasem ten taki zwykły, najprostszy, który można spotkać w tym, co widzimy, jak robione są kanalizacyjne studzienki, to jest taki mocno porowaty, ewidentnie inny w kształcie i w fakturze. Wcale mnie nie dziwi to, że przy trafieniu w coś takiego przestają cokolwiek widzieć ci, którzy w nim siedzą. Znaczy wiesz, oni z tego co tam zrozumiałem, no to właśnie, no i tego o tym jak gdyby mało opowiadacie. Oni mówią ci Rosjanie, że oni się duszą od tego, nie? Że to jest trochę taka pułapka, że wiesz, no tam nie wiem, spada jakiś tam znaczy ten ostrzał gdzieś trafia ukraiński. No i po pierwsze to się zaczyna kruszyć, po drugie zaczyna to strasznie pylić i wydzielać jakąś taką, nie wiem, no niefajną. Pył nie? cementowy, no niestety nic przyjemnego. Nic przyjemnego i właśnie, bo tam są jeszcze jakieś takie okopy właśnie transzeje, takie ziemne, nie? Czy takie zwykłe jakieś okopy podejrzewam, czy ten i tam jest podobno lepiej niż w tych betonowych. Oni to nazywają, jakoś już zapomniałem to, coś tam o ruskich kiblach, jakieś takie niefajne jakieś mają sformułowania. Do tego wszystkiego dochodzi jeszcze jakość wykonania tych słynnych piramidek betonowych, więc one nie stanowią żadnego problemu. Ponadto samo Podobno wykonanie... w dwóch miejscach gdzieś postawili w miarę z sensem i plus, bo to ma sensem, jeżeli to jeszcze jest uzupełnione tymi polami minowymi, natomiast w większości to tak było podobno, szła firma, no i budowała, tak na ilość szła, nie? Znaczy wiesz, szła firma cywilna nie mająca pojęcia o tym, co ma zrobić, tylko że ma to tak wyglądać. No i tak robili. Budowała, nie? I tam na fakturze się zgadzało, nie? Tak samo wykonanie różnego rodzaju ukryć, zwłaszcza jak okopy robili w długich, prostych. No okop się robi jako transzeje w ten sposób, żeby ona miała pozałamywany swój bieg, tak, aby detonacja w jednym miejscu nie siała odłamkami wzdłuż całego okopu, tak? Tylko one się wtedy hamują na najbliższej ścianie, która skręca pod pewnym kątem i tam są już ludzie bezpieczni, a się te odłamki w ziemię się wbiją, nie będą rykoszetować. Jak oni to robili prostymi liniami, no to cóż, funkcjonalność tych okopów jest lekko mówiąc dyskusyjna, no ale rachunek się zgadza. Tak, no i teraz jeszcze powiedzmy sobie o takiej rzeczy, o której też chyba było wspominane. Na ten moment wygląda, że Ukraińcy na tym kierunku zaporowskim zgromadzili czy wysłali gdzieś na ten front około 6 brygad, nie wiem czy dobrze mówię, a Rosjanie no sporo więcej. Na tą chwilę powiedzmy, że zidentyfikowaliśmy z tych nowo formowanych, no 4 były w boju, brygady na wczoraj. No na dzisiaj powiem, że tak, no powiedzmy, że 2 więcej gdzieś tam widzimy i patrząc na to, co się dzieje, można zaryzykować już pewne rzeczy. Można zaryzykować, że mniej więcej jest widoczny obraz skupiający się głównie na kierunku zaporowskim, gdzie w 2 miejscach i jednym jeszcze w stopniu nie do końca dla nas jasnym skupili się Ukraińcy i tam uzyskują taki rodzaj powodzenia, który zaangażował w tej chwili rzeczywiście na tym kierunku wszystkie dostępne rezerwy tego kierunku operacyjnego. Jest film pokazujący ostrzał brygady artylerii, która była na kierunku Dniepro, gdzie w tej chwili po zalaniu tego terenu wycofali to już na wzmocnienie tego odcinka południowego, czyli Zaporoża, więc jest to potwierdzenie tego, że ściągają posiłki z innych odcinków frontu. Jest duże zagrożenie tym, że pierwsza Armia Pancerna Gwardii nadal się nie zaangażowała, czyli ta forma tych rezerw szczebla operacyjnego, najwyższego, nie została jeszcze zaangażowana.
No ale na niektórych odcinkach Rosjanie zdecydowanie wygląda to, ale nie mamy potwierdzenia, ale wygląda, że gonią ostatkiem sił, jeśli chodzi o dostępne siły, które mogą rzucać do łatania tych wyłomów, które wybili Ukraińcy. W chwili obecnej no najgłębiej wygląda na to, wbili się na kierunku tym, gdzie było to Robydne, czy jakoś tak ta miejscowość, w kierunku właśnie patrząc na Tokmak, jakby szli. I Robotynę, przepraszam. No i Robotynę. tu w tym momencie Rosjanie i słynna 58. Armia mają najwięcej pracy i najbardziej odczuwają, bo ten teren był od dawna i najdłużej jak gdyby obrabiany przez artylerię wcześniej, gdzie niszczono to zaplecze z zaopatrzeniem, mają te problemy największe. Ale jeszcze nie wszędzie, na innych odcinkach, zwłaszcza ten centrum i północ, nie wszędzie jeszcze Rosjanie zostali mocno ruszeni, więc jeszcze jakąś możliwość manewru, żeby kolejne jednostki wysłać, mają. Tak, Ale tylko wiesz wygląda co, na to, że no zobacz. kiszą tą pierwszą armię pancerną gwardii do czegoś ambitniejszego. Tak, tylko że zobacz, że tak, Ukraińcy na ten moment kogo wysyłają, tak? Wysyłają te nowo utworzone brygady, a powiedzmy nawet z tych brygad bataliony na sprzęcie tym zachodnim. Rosjanie no muszą tutaj, no nie mogą ich wpuścić, muszą odpowiedzieć, szczególnie, że wiesz, oni założyli moim zdaniem taką ryzykowną taktykę na takim wąskim pasie, oni założyli, że no będą trzymać te linie obrony, prawie wszystkie, tak, że nie będą jednak wpuszczać oprócz tam jednego miejsca, co tam ich chcieli wpuścić, trochę podpuścić i tak dalej, o czym mówiliście, natomiast no oni założyli, że będą trzymać te linie największym chyba zaskoczeniem dla samych Rosjan, no to jest jednak ta artyleria i niszczenie tej logistyki. W mojej ocenie. Skuteczność ukraińskiej artylerii teraz, ilość amunicji, jaką mają, precyzja wsparcia, jakie dają. No i jeszcze jedna rzecz. To, że ukraińskie lotnictwo jest aktywne. No jest jedna bolesna rzecz w tym wszystkim, bo rosyjskie lotnictwo wojsk lądowych, czyli śmigłowce szturmowe, niestety były aktywne i wygląda, że przypomnieli sobie kiedy, jak i po co projektowane były tego typu maszyny. Tak, znaczy oni się tam boją dalej zapuszczać, natomiast na tej linii styku są aktywni. Potrafią być. Natomiast wiesz, tu jest pytanie tak naprawdę chyba kluczowe, bo tutaj część jak gdyby mówiło, no bo teraz jest pytanie, wiesz, oni zaangażowali 1/3, natomiast w mojej ocenie bardzo silnie zaangażowali tą artylerię. Nie wydaje mi się, że tą artylerię będą angażować na innych tych kierunkach tak silnie, żeby ją rozpraszać, szczególnie, że niszczą logistykę. No i teraz wiesz, oczywiście jest pytanie, myślę, że będziemy świadkami z dnia na dzień wprowadzania nowych właśnie jednostek i takiego siłowego przełamywania, to znaczy jeżeli im logistyka Rosjanom siądzie, a Ukraińcy jednak sobie to podejrzewam, że wyliczyli, to nie jest tak, że oni tam zaczęli i teraz może się uda, no jednak ktoś tam liczył ten obszar, no i po to właśnie ta logistyka i te nawet pojedyncze ciężarówki, po to są te narzuty tych min, żeby te ciężarówki tą logistykę odciąć, szczególnie, że idą właśnie teraz te ciepłe dni, żeby ci żołnierze rosyjscy no byli odcięci od zaopatrzenia, no bo i myślę, że to jest klucz tutaj do wygrania, czyli troszeczkę przetrzymanie na dosyć wąskim pasie jednak tych linii obrony rosyjskich bez zaopatrzenia. Tak, jak najbardziej. Izolacja ma spowodować obniżenie poziomu wartości tych jednostek bojowych, aby było ukraińskim jednostkom łatwiej. Pojawiło się też nazwisko oficera ukraińskiego, który dokonał ze swoimi siłami w latach 14-15 jedynego głębokiego i skutecznego rajdu w ugrupowanie separatystyczne i zrobił to z sukcesem i w chwili obecnej nie bez powodu się okazuje, że ten człowiek gdzieś właśnie się pojawia w pobliżu frontu i ma dowodzić całkiem sporymi siłami i się może okazać, że właśnie taka grupa rajdowa zostanie w odpowiednim momencie wprowadzona, tak aby wykonała pas zniszczenia przez całe ugrupowanie rosyjskie. I czy to ma przeciąć coś, czy... Tak, nie liczył na to, że Ukraińcy będą chcieli jakieś robić głębokie rajdy. Myślę, że dopiero za moment, ale kiedy? Nie, to dopiero przyszłość.
kiedy Rosjanie zostaną zmiękczeni, a zmiękczeni nie na takiej zasadzie, że tam będziemy widzieć, że jakieś tam, tak jak teraz Ukraińcy tracą jakieś wozy i tak dalej, tylko kiedy Ukraińcy będą mieli informacje, a będą mieli informacje nawet z tego zwiadu satelitarnego, że no to zaopatrzenie po prostu już szlak trafił tak dokumentnie, tak? I wtedy tak. Powiem tak. Operacja zmiękczania logistyki trwała tygodniami. Tak? Czekali z tym, by pokazać, że potrafią sobie radzić z rosyjską walką radioelektroniczną aż do tego czasu teraz, o czym też mówiliśmy wczoraj. I Tak. te dwa czynniki plus koncentracja, bo tak to trzeba nazwać, koncentracja najlepszych jednostek artylerii na obecnie kierunku zaporowskim, która powoduje, że są w stanie tą izolację pola walki Rosjanom robić, to w tym tempie, tak jak to się dzieje, jak zaczęli wstęp do ofensywy koło którego? 3., 4. Potem zniszczenie Tamy, punkt kulminacyjny etapu wstępnego, bym powiedział, który przekierował jednocześnie siły obydwu stron troszeczkę, dając Rosjanom złudne, mam nadzieję, poczucie bezpieczeństwa na odcinku dnieprzańskim. I w tym momencie mamy przesunięcie punktu ciężkości bardziej na to Zaporoże. Garść nowych walk w rejonie Kreminnej, co absolutnie się nie zgrywa z tym, co Ukraińcy powinni robić, skupiając się na jednym kierunku. Więc mamy jednak to jako taki dodatek dla zmylenia być może. I ciągle możliwe uderzenie główne na kierunku bardziej Słowiańska. Tak, tylko że ja się właśnie z tym zupełnie, znaczy to są już dywagacje, wchodzimy. To jest możliwa dywagacja, natomiast tak. najważniejsze rzeczy się dzieją. Ja powiem, dlaczego ja się w ogóle z tym nie zgadzam, ale tu bardziej odzywa się właśnie ten punkt ekonomiczny, dlatego że jeżeli Ukraińcy by zaatakowali, nie wiem, Rosjanie jak gdyby cały czas boją się tego kierunku na właśnie tam Lisiczańsk, tak, gdzieś tam właśnie powyżej tego Bachmutu, czy nawet to obejście przez Rosję, ale tylko, że jakby powiedzmy, jak dla mnie, jeżeli nawet coś takiego się odbędzie, no to będzie jakiś taki kierunek pomocniczy. To trochę tak jak było w zeszłym roku, że mieliśmy tą pod Izium i w tym charkowskim tą ukraińską ofensywę i wszyscy się rozpisywali, jak było super, tylko że tam było użyte 12 000, zdobyli jakiś teren, który nie miał takiego znaczenia jak to, co zdobyli, jeżeli chodzi o południe Ukrainy. Żeby zakończyć wojnę, w jakimś przynajmniej, żeby nawet siąść do stołu, to oni muszą przerwać korytarz. I to zrobić w tym roku. I to jest jak gdyby celem takim Ale oni nie muszą go fizycznie do końca przerwać, bo wystarczy go kontrolować ogniem. Tak, no ale powiedzmy, wiesz, no ale fizycznie jest o tyle lepiej, że wiesz, że to laikom nawet powie, okej, no to przerwaliśmy, no przecież bez sensu jest no nie ma już tego korytarza, wiesz o co chodzi, tak, no bo ja się z tobą zgadzam, że oni mogą tam operować 40 km do przodu artylerią i nie muszą dochodzić do Morza Azowskiego, tak, no niemniej, jeżeli by im się to udało, no to mają taką sytuację, że główny ten cel wojny, który jeszcze Rosjanie próbowali sprzedawać, przestaje istnieć, a nawet jeżeli by im się udało odbić, nie wiem, Ługańsk, Donieck, w mojej ocenie to tylko powoduje, że wojna będzie trwała dłużej. I wiesz, no zdobędą Starobielsk, no fajnie, no będzie jakiś ten, nie? No ale co z tego, tak? To nic de facto nie zmienia z punktu widzenia takiego politycznego, bo nawet nie ekonomicznego, tak? No bo ekonomicznie to. Powiem ci tak, sensem tej operacji musi być zniszczenie jak największej części rosyjskiej armii. Po prostu zdobycie terenu nie ma sensu. Ma sens, jeżeli zostanie przerwany korytarz. Zgadzam się, że najlepiej byłoby zrobić dwie rzeczy, czyli najpierw zniszczyć te główne siły rosyjskie, ale gdzie oni mogą zniszczyć te główne siły? Zniszczyć albo odciąć tak, że przecięty jest pas lądowy, zniszczony most krymski
i są w stanie czymś kontrolować, aby statkami nie ewakuowano tych sił z odciętego terytorium. Znaczy, no możemy sobie wyobrazić, że teraz trochę też mamy sytuację, którą sobie Rosjanie sami zafundowali, czyli to zburzenie tej tamy w momencie właśnie rozpoczęcia ukraińskiej ofensywy, którą zrobili. No i można się okazać, że oni gdzieś tam zostaną odcięci. Dzisiaj mamy też informację, że ten most krymski, jeżeli chodzi o kolej, no przestał funkcjonować. Zobaczymy na jak długo. Tak, no ale powiedzmy przez kilka dni może być no tutaj utrudniony transport. Natomiast wiesz, jeżeli by im się udało przeciąć ten korytarz i właśnie gdzieś tam otoczyć czy odciąć te rosyjskie wojska, no to byłaby idealna sytuacja. Natomiast no gdzie są te wojska, te główne siły rosyjskie? No jednak na tym froncie zaporowskim. W tym momencie oni mają tam 120 000, tak? Tak, No więc takie wiesz, są no, szacunki, że tyle i mają. mają jednak najlepsze, no bo oni się spodziewają tutaj właśnie przebicia tego korytarza i będą tego bronić. Więc wbrew pozorom zapowiada się dosyć krwawa ta część. Natomiast jedna rzecz też jest ciekawa i to też pokazuje, Pewnie że doszliśmy do Ukraińcy... strat, tak? Tak, doszliśmy do strat, bo te straty ukraińskie są o połowę niższe. Tak, To znaczy tak, tak, przynajmniej takie dane są. No. Nie wiem, na ile właśnie, one są ja bym na wiarygodne. razie jeszcze nie szarżował z tymi danymi, trudno jest coś racjonalnie potwierdzić. To, co da się wysądować, co też ty znalazłeś, ten kanał Wolia rosyjskojęzyczny, który o tym pisze, no rzeczywiście podaje coś, co się nie zgadza z znanymi prawidłami takich zdarzeń wojennych, jakimi są poczekaj. działania ofensywne. Tylko, że Nie oni komponuje to. 1/3 dopiero. Zobacz, ile Rosjanie mają teraz na froncie, a ile Ukraińcy i jak oni walczą. Tam są cały czas małe grupki, które robią wypady, cofają się, robią wypady, cofają się. Tak to często wygląda. I jeszcze jest dużo tych ataków w noc cały czas. Tak, zdecydowanie dominują natarcia w nocy jako te, gdzie są bardziej efektywni Ukraińcy, mając lepszy sprzęt. A więc wiesz, no oczywiście możemy założyć, że no tutaj ktoś pompuje te straty rosyjskie, no ale nawet jeżeli założymy, że jest 1:1, no to wygląda nadal to jakoś fenomenalnie dobrze. Tak. No tak, patrząc na te informacje, które mamy, absolutnie nieweryfikowalne, nie jesteśmy w stanie powiedzieć, że one są pewne, to niewspółmiernie niskie straty atakujących względem broniących się. Tak, na ten moment przynajmniej. Zobaczymy oczywiście, jak Ukraińcy wprowadzą więcej na ten teatr działań wojsk, tak, może się to zmienić. Natomiast no, gdzie najczęściej mamy te straty? Przy przełamywaniu tych pierwszych linii, tak? Z tego co przynajmniej ja wiem. Pas przesłaniania i pierwsza linia. Powiem tak, wygląda mi na to, że w niektórych miejscach w chwili obecnej na 10-kilometrowym odcinku naciera 6 do 7 batalionów ukraińskich, w tym co najmniej 1 lub 2 to są pancerne. Jak one są przemieszane z tymi zmechanizowanymi, to różnie to wygląda, ale zdecydowanie widać. Dosyć wąski odcinek, co jakiś czas tego typu odcinek występuje w jakichś tam interwałach i wystarczająco duże siły, koordynowane z 2-3 brygad działające na tym kierunku, uzupełniające się wzajemnie, czyli ta koordynacja była między nimi ćwiczona i nikt z nich nie wysforował się jakoś szczególnie do przodu, bo to byłoby groźne dla niego przede wszystkim. Wolą poczekać, podciągnąć pozostałych lub jeden drugiemu pomoże sąsiadowi z boku, żeby ławą iść do przodu na tym odcinku 10 kilometrów. To jest pewne novum, jeśli chodzi o tą walkę, bo Rosjanie tak nie działali. A tutaj jest określona szerokość tego walca ukraińskiego, który idzie, niszczy, zajmuje stanowiska i jakby powiedzieć siłą i naporem też, nie jakąś tam wielką finezją całościowo działa. Finezja jest na bazie, jak to się nazywa? Finezja jest na poziomie działań taktycznych drużyny, plutonu i tak dalej, gdzie robią
Dużo dobrej roboty. Filmiki pokazują właśnie, w jaki sposób się wspierają ogniem z wozów, jak reagują na zasadzki. Niestety straty na tych polach minowych jeszcze są, ale to już niedługo, bo one się wyczerpują, o czym piszą sami Rosjanie. Zostały właśnie w różny sposób rozminowane, przetrałowane, utorowano w nich przejścia, a tej amunicji kasetowej z minami Rosjanom brakuje, bo na produkcji tej amunicji się nie skupiali. Przede wszystkim teraz była zwykła amunicja, najprostsza artyleryjska, potrzebna do uzupełniania wszystkiego na pierwszej linii, bo brakowało do tych nowocześniejszych rodzajów armat tej amunicji. Ale poczekaj, bo jednej rzeczy ja cały czas nie rozumiem. Bo tak, ja mam taką obserwację znowu z punktu widzenia ekonomicznego. Żołnierzy im brakuje, no bo widać, że to za moment będą mieli problemy, nie będą mieli, tak jak powiedziałeś, muszą już za moment ruszyć te rezerwy operacyjne czy strategiczne. Nie mają dopływu świeżych, mają problemy z amunicją. To, co Prigorzyn mówił, wydawało się, że to taki fake, podpucha, wszyscy tam nawet u nas mówili, okazuje się, że to jest wszystko prawda. Tak? Bo mówisz tak, że oni mają problemy z kasetową. No to pytanie, a gdzie nie mają problemów? Oni na jesieni po prostu walili cały czas, myśląc, że znaczy inaczej, nie myśląc, no bo jakiś plan trzeba było wykonać. Było stosowanie brutalnej siły. Tak, no i ta walec Na hektar. taki jechał, no i nikt się nie przejmował, przecież amunicji jak ludzi u nas jest mnogo, tak? No i potem przyszła ta ofensywa zimowa, okazało się, że już tej amunicji nie ma. Pod Bachmutem już się okazało, że z tym jest problem, no a teraz no, wygląda na to, że nie ma tej nowej produkcji, tak? Albo inaczej, ona jest oczywiście, natomiast ona jest niewystarczająca. I skończyły się te możliwości magazynowe, czyli wyciąganie z magazynów kolejnych transzy i amunicji i uzbrojenia. Trzeba to zacząć produkować, a tutaj jak powiedzieliśmy, pomimo tego, że pracują na 3 zmiany, no to efektywność tego jest taka jak w zeszłym roku. Ja swego czasu mówiłem, że w kwietniu ich fabryki produkcja zwiększyła się o 14-16%. A uruchomiono drugą lub trzecią zmianę, więc jakie powinny być wzrosty? Tam powinno być 200, 300, oni tam powinni to trzaskać, tak? Szczególnie, że mieli pół roku ten. Najlepiej im idzie im prostsze uzbrojenie, tak? Czyli na przykład ta amunicja strzelecka, spoko. Ale im bardziej zaawansowane, wchodzi jakaś elektronika, a tak jak ty mówisz, no wydaje się, że no te miny narzutowe, ta kasetowa, no to nie jest jakoś bardzo skomplikowane, ale jednak tego nie zrobili. A wiedzieli, że im to będzie potrzebne do obrony chociażby. Tak, a więc no co, no nie wiem, no będą brać szachety od Iranu i co, no przecież to na froncie się do niczego nie nada, tak? Można tym blok mieszkalny rozwalić, tak, czy coś innego, natomiast no... Znaczy to jest żadna finezyjna broń, tak naprawdę ona tylko poprzez masowość swojego użycia może mieć rzeczywisty efekt, no ale też tej masowości nie widać. Nie ma, no musieliby, wiesz, no, więc tak naprawdę wszystkiego, masz taki, tak jak, nie wiem, bo tutaj Martin pisał o tej Woli, natomiast no Wolia pisał, często podawał tam te informacje od tych żołnierzy, zresztą też sprawdzałem, tak, te kanały czasami i większość Rosjan, oni się skarżą, że im brakuje w tym momencie wszystkiego. Oczywiście Ukraińcy też niby się skarżą, tak, że im tam wiele rzeczy brakuje, natomiast jeżeli popatrzymy na skalę, no to wygląda, że oni mają jakiś przepotężny problem. Zresztą to widać, słuchaj, no bo widać, że Ukraińcy walą na tym Zaporożu, a Rosjanie jak do tej pory odpowiadali, no to nie są w stanie odpowiedzieć, szczególnie, że po kolei są niektóre te ich linie wyłączane, tak, czyli nie dość, że te linie zaopatrzenia im są rozwalane, no to jeszcze również ta rosyjska artyleria, tak, jest rozwalana. Tak, rosyjska artyleria przez to, że nie może długo z danych pozycji strzelać i wspierać swoich, bo już się musi wycofywać przed tym ogniem tak zwanym kontrbateryjnym, jest mało efektywna, często obrywa,
I no, jest też syndrom strachu już tych rosyjskich artylerzystów. Tak samo jak syndrom strachu jest u tych kierowców ciężarówek, którzy mają dowozić zaopatrzenie rosyjskie. No właśnie, pytanie, czy byś chciał, zobacz, tak, wiesz, że w tym momencie, a dochodzą takie informacje, no bo to się nie da ukryć, że tak, po pierwsze celują w konwoje, czyli konwoje odpadają, musi to być rozproszone, musi być to gdzieś często w nocy, gdzieś na jakiś punkt musisz dowieźć, potem ktoś inny to przejmuje i tak dalej, no to nie jest do końca proste, a jeszcze musisz się liczyć, że możesz najechać na minę, bo w tym momencie akurat... A dodaj do tego jeszcze wzmożone działania partyzanckie na zapleczu. No bo na zapleczu jadą na światłach, tak? Im bliżej frontu, tym powinni jechać na jakiejś noktowizji. Jak aktywna, to Jak też to się da łatwo No wypiąć. właśnie na tym zaopatrzeniu nie ma noktowizji, o czym doskonale wiesz, tak? Noktowizję to może masz w jakimś tam czołgach, czy nie wiem, czy w jakimś, no i to bardziej po stronie ukraińskiej, tak? Noktowizji nie ma na tych ciężarówkach żadnej. No dobrze, słuchaj, no No przecież nie idzie im to w tej chwili za dobrze. No i skoro już nawet Putin zaczyna przebąkiwać o tym, że wygląda na to, że ta kontrofensywa ukraińska ruszyła, to znaczy, że no coś muszą się do tego przyznać, bo gdzieś jest problem. Ale dopóki nie zobaczę dwóch armii, które z Martinkiem też mówiliśmy, szósta z jednego zgrupowania oraz ta poza tym zgrupowaniem najbardziej na północ, pierwsza pancerna gwardii, dopóki nie wiemy, co się z nimi dzieje, to mają Rosjanie zdolność do przeciwdziałania takowej kontrofensywie ukraińskiej, co oznacza, że jest jeszcze niebezpiecznie. Jeżeli zaangażują to, co napisał Adam Bors, to trzęsienie całym frontem, żeby zobaczyć, gdzie odwody się poruszają i to wszystko, jak to wygląda, to jest jeszcze ciągle ta faza. Wszystko się może zdarzyć, ale przewaga jest inicjatywy po stronie tylko, Ukrainy. że jednej rzeczy jak gdyby cały czas, nie wiem, tak jak na to patrzycie, tak. Wytłumacz mi jedną rzecz, tak. W zeszłym roku Rosjanie atakowali, co robili Ukraińcy? Oddawali tam miejscowość po miejscowości, wszyscy tam się skupili Ale teraz bardzo powoli oddawali, Powoli. wybijając rosyjskich żołnierzy. Bo mieli głębiej. No to teraz pytanie się, masz taki wąski pas na tym Zaporożu. Rosjanie nie mogą tej samej taktyki zastosować. No bo jak zaczną się cofać, to dojdą do morza, nie? Wiesz, no mają ze sobą morze. No trochę to tak wygląda jak w tym hersońskim, tak? Nie? Jest bardziej płytko. No masz tu płytko jednak, tak? I tak jak powiedziałeś, wiesz, to nie trzeba dochodzić do tego morza, bo wystarczy, że będziesz miał 40 kilometrów, czyli musisz się no nie tak dużo posunąć, nie? No tam są mniej więcej 60-kilometrowe odległości, połowa z tego jest potrzebna, żeby zablokować ogniem. No i teraz możesz sobie wyobrazić, że nawet taką samą taktykę, czyli wiesz, jeżeli Ukraińcy faktycznie mają dosyć dużą ilość amunicji i będą, no to Rosjanie nie mają gdzie się cofać i muszą trzymać te linie. Jeżeli muszą trzymać te linie, no to tu się jawi dodatkowe pytanie o rotację tych jednostek rosyjskich. No nie mają kim rotować. Jeśli już nie będą mieli kim rotować, zacznie to pękać. No właśnie, no to, tak jak mówię, tak, no i plus to moim zdaniem logistyka, tak? No bo jeżeli nie będą mieli zaopatrzenia, nie będą mieli wody, nie będą mieli amunicji, nie będą mieli tego, tamtego, no to, a nie będą mogli się cofać. No bo fajnie by było, jakby mogli się cofnąć, powiedzmy o 50 czy 100 kilometrów, no to nie mogą. Zresztą rozkazy są ofiarą swojego sukcesu i tych referendów, o których sam wspomniałeś. No tak, bo wiesz, pewnie by było lepiej, jakby się cofnęli, potem zaatakowali, potem cofnęli się i tak dalej, nie? Ale myślę, że to w ogóle nie wchodzi w rachubę, żeby oni gdzieś tam wpuścili tych Ukraińców nawet. No jest to wbrew oficjalnej linii władzy, no i ponadto dla nich teoretycznie to jest utrata terytorium ichniejszego. Tak, no bo zobacz, wiesz, jak jeszcze Ukraińcy w zeszłym roku, oni się mogli cofać nawet do tego Dniepru, tak? Mieli dosyć dużą tą głębię, a tu nie ma żadnej głębi. Dlatego wydaje mi się, że no to Zaporoże będzie cały czas tą główną areną, tak? No, myślę, że to jest główna arena, nawet jeżeli gdzieś pójdzie jakieś dodatkowe uderzenie. Tak? Będzie to główna arena i jeszcze spojrzenie takie, tutaj Filip Kostrzewa chyba wrzucał w trakcie wcześniej na czacie. Pamiętajmy o jednym. Szacunki dotyczące odbudowy terytorium Ukrainy to były przedtem chyba coś koło 380 miliardów dolarów. Teraz po rozwaleniu Tamy i przy tych stratach spowodowanych powodzią, powiedzmy, że to jest około 400 miliardów dolarów i
te wszystkie zniszczenia teraz się będą koncentrować w tym pasie lądowym pomiędzy Rostowem nad Donem a Krymem. Rosjanie stosują taktykę po nich choćby potop oraz spalonej ziemi i wymrożonych, z przerwanymi gazociągami chemicznymi ziemi. Nie mają żadnych skrupułów, biorą pod uwagę, że mogą to stracić, ale bronią się, bo Kreml nakazuje bronić rosyjskiego terytorium, bo uważam, że oddziały zaporowe w tej chwili będą miały pozwolenie strzelać bez ostrzeżenia do każdego, kto się wycofuje. Zobaczymy to. Będziemy mogli zobaczyć ciała rosyjskich żołnierzy postrzelanych w plecy, bo się wycofywali. Będzie przypomnienie z najgorszych czasów wojny ojczyźnianej, gdzie w ten sposób udało się wtedy Stalinowi zatrzymać front, ale to jest inny kraj, inni ludzie i inne czasy mimo wszystko. No ale wiesz co, oni nic nie robią w tym kierunku, no bo nie ma produkcji wystarczającej, nie ma wystarczającej mobilizacji. No, już pomijam, że nie ma tej jeszcze technologii, tak? No bo pamiętajmy, że jednak, bo ktoś może się mówić, no ale za Stalina przecież jaką technologię? No dostawali technologię z Zachodu, tak? Tak, Lend-Lease działał. Lend-Lease działał, tak? No tutaj Rosjanie nie mają tej technologii jakiejś rozbudowanej. Nie ma powszechnej mobilizacji, nie ma uruchomionej wojennej produkcji. Znaczy ona jest, ale jej nie ma praktycznie. No i w takich warunkach no jest ciężko prowadzić, tak? No tutaj jedynie mogą, wiesz co, no liczyć na to, że po prostu Ukraińcy w którymś momencie no jako ta strona atakująca nie będą w stanie, wiesz, no zajmując ten teren, no będą mieli naturalne straty, tak? No i w którymś momencie się wyczerpie. To jest tylko na to można liczyć i na nic więcej. Więc wojna PR-owa w tym zakresie tu jest potężna w tej chwili i te ofiary rosyjskie, które teraz armia rosyjska ponosi, to są głównie ofiary spowodowane kremlowskim PR-em, który nie pozwala na to, żeby traktować to w sposób taki, że manewr jest ważniejszy i aktywną obronę w tym momencie oni nie umieją stosować. No. Nie umieją stosować aktywnej obrony w przeciwieństwie do Ukraińców. Znaczy, no wiesz, to chyba pozytywne jest w sumie, bo jakby... No na szczęście są sami ofiarami swoich założeń i narzuconych doktryn. No dobrze, słuchajcie, no to byśmy tyle zakończyli. Dzisiaj trochę nietypowo. Trochę nietypowo, no ale ten element ekonomiczny na koniec jest potężny, bo tak jak się pojawiają głosy, że Polska powinna powołać jakiś fundusz, który będzie w imieniu Polski, z wykorzystaniem również prywatnych firm, wchodził jako ten inwestor na Ukrainę po zakończeniu tej wojny, żeby nasze interesy lepiej były reprezentowane. Czy rzeczywiście będziemy mieli takie preferencje, jak zapowiedziała władza ukraińska w tym zakresie? Czy to się wszystko uda, żeby Polska nie przegrała tego pokoju, który nadciąga, gdy teraz jako wspierający broniącą się Ukrainę ponosimy jakieś konsekwencje, chociażby widoczne w postaci inflacji, tak? No bo po części ta inflacja ma coś wspólnego z tym, że odcięto gaz dla Europy, mniej oczywiście. ropy i tak dalej, więc coś za to płacimy. I żeby to udało się ekonomicznie dla Polski pozytywnie coś z tego zrobić, kiedy już tej wojny nie będzie. Te wartości, o których powiedziałem, 400 miliardów dolarów, to są przepotężne wartości. I gdzieś ktoś będzie musiał te pieniądze wykreować. Dobrze by było być wśród tych, którzy będą tą wartość kreować i z niej korzystać. Znaczy, zupełnie się z takim podejściem nie zgadzam, bo znaczy ja może wytłumaczę, bo tak, no wojna się w którymś momencie zakończy, Ukraina będzie się odbudowywać i ja myślę, że my mamy złe podejście, albo inaczej, no politycy, którzy kreują, że Ukraina powinna być wdzięczna, tudzież, że no w przypadku takich ekonomicznych aspektów no liczy się interes. Jeżeli damy dobrą ofertę i ktoś tą ofertę przyjmie, no i polskie firmy będą na tyle silne, żeby przebić oferty na przykład niemieckich firm,
no to okej, ale jeżeli się okaże, że dostaniemy damy gorszą ofertę, to dlaczego Ukraińcy mają przyjąć gorszą ofertę, jeżeli dostaną lepszą, na przykład niemiecką? Ale Ukraińcy przydzielili, kto za jaki region będzie odpowiadał i będzie preferowanym tam wykonawcą. Więc Wiesz, tam, ja tylko o to tak- pytam, żeby się trzymać litery tych ustaleń. nie, to tam, wiesz, zawsze jak gdyby rządzi pieniądz i rządzi jak gdyby twój zysk. Jeżeli ukraińskie firmy będą zyskiwać na współpracy z polskimi, to będą współpracować z polskimi. Jeżeli będą zyskiwać na współpracy z niemieckimi, to będą współpracować Ale z widzisz, żeby ta pozycja była lepsza i żeby też mieć zaplecze kapitałowe do tych działań, dobrze by taki takie fundusz było. planowanie i zrobić. takie rozdzielanie, to mnie trochę, szczerze powiedziawszy, śmieszy, tak? Że my na przykład weźmiemy taki region, będziemy go odbudowywać, Niemcy taki, nie, no to w ogóle Ale ja abstrahując od tej właśnie Ale- regionalizacji, abstrahując od tego, jakieś... żeby mieć kapitałowe zaplecze do tego wszystkiego odpowiednie. Żeby mieć taki fundusz kapitałowe stworzyć. zaplecze, musimy mieć dobrą ofertę, musimy mieć silne firmy i tak dalej, tak? I firmy, które już w tym momencie na przykład, jeżeli chcemy działać i odbudowywać Ukrainę, to teraz polskie firmy powinny tam wchodzić i budować swoje przyczółki, bo tylko dzięki temu będziemy wtedy pierwsi. A jeżeli będziemy czekać i patrzeć, jak coś nasz rząd wspaniały zrobi i potem mówić, o Niemcy nas wyprzedzili, bo oni tam weszli wcześniej, bo oni tam zaproponowali, bo oni coś tam, ci Ukraińcy są niedobrzy, bo nie są wdzięczni, a przecież tyle dla nich zrobiliśmy, to głupie jest, tak? Przecież to tak jak ty byś miał firmę, tak, i teraz przyszłaby do ciebie firma jedna z Ale Belgii, dlatego ja druga z tego nawet nie Francji, poruszam. i wiesz, Tylko i jedna by chodzi dała o siłę taką naszą, ofertę, żeby mieć. mamy taką siłę, jaką mamy, tak, też nie róbmy siebie jakiegoś kolosa, kiedy nie jesteśmy, tak, Nie, powinniśmy ale współpracować z firmami niemieckimi, z ukraińskimi, tak jak mówię, no jeżeli nas interesuje gdzieś tam odbudowa tej Ukrainy, pomoc i żebyśmy na tym zyskiwali, zarabiali, no to powinniśmy być aktywni i tyle. Tu nie ma jakiegoś wielkiej... powinniśmy być aktywni, a państwo powinno wspierać polskie firmy w tych działaniach. Tak. A tutaj powiem ci, moje doświadczenie pokazuje, że w naszych ambasadach ataszaty handlowe są jakże słabe. Jakże słabe. Tak, tylko że tu akurat znowuż trochę jest inna sytuacja, bo tutaj nie będzie żadna atasze, tylko rząd o tym decydował, tak? I tutaj też pewne decyzje będą na tych szczeblach rządowych podejmowane. No mam nadzieję, że to będzie jakaś taka ja krótsza nie jestem ścieżka. tutaj jakimś czarnowidzem, tak? Szczerze powiedziawszy, bardziej trzeba spojrzeć na jakieś konkretne przypadki, tak? No, wiesz, no też wejdziemy w jakieś takie zupełnie wyborcze i polityczne dyskusje, czego chciałbym uniknąć. Natomiast no, trzeba się zastanowić nad jedną rzeczą. Na czym zależy Ukraińcom i co będzie stanowiło tą główną siłę po odbudowie. Bo jedną z takich sił no to jest ukraińskie rolnictwo. No i czy rząd polski robi coś w tym kierunku, oprócz tego, że tam zaczął magazynować to zboże i przez to wdał się w konflikt z polskimi rolnikami, czy coś robimy, żeby w przyszłości tu zaistniała współpraca? No bo wiesz, no nagle, wiesz, Ukraińcy, nie wiem, no nie wrócą, wiesz, do produkcji jakichś super zaawansowanych rzeczy, do tego też potrzebują czasu. Oczywiście możemy wchodzić w jakieś takie rzeczy jak budowa silników, no bo Ukraińcy mają... Jest zakres współpracy dla jest przemysłu maszynowego i zbrojeniowego. Tak, natomiast wiesz, no tą główną siłą napędową Ukrainy będzie rolnictwo. Tak, tylko że rolnictwo ukraińskie pod wieloma względami nie musiało spełniać wymogów unijnych, które niestety windują koszty produkcji i dzięki temu wchodzili, wbijając się na polskie rynki. No tak, ale widzisz, no i właśnie... Jeżeli dostanie im narzucone przystosowanie się do... Nie, bo to jest złe podejście. Zastanówmy się, jak pozyskać, a nie jak zablokować. Bo teraz jak gdyby mówimy, ok, ale Ukraińcy mieli inne warunki i Unia zgodziła się na otwarcie, co akurat było błędem, w ten sposób, bo znowuż to wynika z braku pewnej chyba wiedzy, jeżeli chodzi o pewnych dysydentów unijnych, w mojej ocenie. Natomiast zastanówmy się, jak wykorzystać tą sytuację,
a nie w jaki sposób ją zablokować, bo my zaczynamy teraz i Ale ja nie moim mówię o zdaniem blokowaniu, polski rząd absolutnie. robi ten błąd, że zaczynam, no bo są wybory, tak, a więc trzeba zablokować to rolnictwo ukraińskie, żeby, no bo wiadomo jaka partia na wsi wygrywa i tak dalej, nie? Natomiast no, trzeba się zastanowić, jak pozyskać ten atut ukraiński właśnie w momencie, kiedy będzie to odbudowywane. No licząc na to, że jednak Ukraińcy będą mieli pewne możliwości tutaj, tak? I nawet jeżeli oni się dostosują, tak jakbyśmy tutaj mówili, no to może się okazać, że mają tańszą siłę roboczą, mają to, mają tamto, no i na przykład ich produkty będą konkurencyjne. No i teraz trzeba się zastanowić, jak to wyzyskać i pozyskać, a nie na zasadzie, że oni będą z nami konkurować. No bo jeżeli Znaczy tak nie. będziemy myśleć, no to przegramy. Tu się z tobą zgadzam, dlatego mnie interesuje Przegramy to, też na żeby... Ukrainie, przegramy, bo oni będą postrzegać nas w tym momencie jako nawet kraj, który ich blokuje i z przyjaciela staniemy się wrogiem. Bardzo Mnie szybko. interesuje to, żeby oni dostosowali się do tych samych wymogów, do których my musieliśmy się przystosować, ale żebyśmy w jak największym stopniu ich proste produkty u nas przerabiali na wyżej przetworzone i sprzedawali z większą marżą. Tak jak niektórzy tutaj piszą, przerabianie świnek na konserwę, która poleci w świat, przerabianie zboża na ciasteczka i inne rzeczy, byleby tylko to zboże spełniało parametry, które są potrzebne do tego wszystkiego, żeby można to było dobrze robić, tak? I tu jest akurat kwestia pewnych inwestycji po stronie ukraińskiej, tu i teraz. No i widzisz, no i tu na przykład też ktoś pisze, rolnictwo ukraińskie przed wojną było opanowane nie do końca, ale część przez zachodnie korporacje. Otwarcie No, rynku tylko część, Unii tylko część. Europejskiego dla ich rolnictwa było pomocą właśnie tym korporacjom. Częściowo tak, no i teraz właśnie to jest to, o czym mówię. No jeżeli my będziemy traktować tak i nie wchodzić, tak, no bo możemy sobie wyobrazić, że polskie jak gdyby firmy również inwestują tak w rolnictwo ukraińskie i zamiast tych zachodnich korporacji pojawiają się też polskie i tak dalej, i tak dalej. Więc... Oczywiście ktoś zaraz powie, że no nie ma takiej możliwości. Oczywiście, że są. No i kapitana wywaliło. No to chyba zakończyliśmy. Jesteś? Kicia domagała się prawa do wyjścia. No dobrze, powoli kończymy. Tutaj Tak. piszecie też, że powinniśmy tworzyć huby handlowe, tak. No różne rzeczy moglibyśmy robić, tak. Czy będziemy je robić? Nie wiem, tak. No tak jak mówię, ja w tym momencie. Jest wiele rzeczy do zrobienia, wiele firm i funduszy z całego świata poprzez Polskę chce działać przy tej odbudowie Ukrainy, więc dla nas to jest też pośrednio szansa na spory udział w tym torcie, więc patrzę na to całkiem optymistycznie. No dobrze, to w takim razie tym Optymistycznym akcentem moglibyśmy zakończyć. Jeszcze raz dziękujemy wszystkim, dziękujemy że bardzo. chcieli 2 z nami godzinki. spędzić wieczorny, niedzielny wieczór. Tak. I życzymy i wszystkim słyszymy się. sympatycznego nowego tygodnia. Tak jest. Prawdopodobnie będzie odcinek z Mateuszem we wtorek, zobaczymy. Potem w czwartek nasz większy. Tak, w czwartek powinien być większy, tak, zobaczymy jak to będzie wyglądać. Jeżeli ktoś chce wesprzeć kanał, tak jak mówiłem, istnieje możliwość obecnie na Patronite, istnieje też możliwość w moim przypadku, czy też kapitana, zarówno właśnie Patronite, czy kawki. W przypadku kapitana też istnieje możliwość. Dokładnie polecamy wszystkie opisane na naszych kanałach sposoby wspierania naszych kanałów, czyli i Kremlinka Show, i Kapitan Lisowski. Zachęcamy też do lajkowania, komentowania, udostępniania, dzielenia się linkami do tych filmów z waszymi znajomymi, jeżeli uważacie, że to jest ciekawe. I cóż, życzymy wszystkim sympatycznego ostatniego dnia tygodnia i przyjemnego, spokojnego tygodnia następnego. Dzięki, trzymajcie się. Pozdrawiamy, cześć. Cześć.